Wielkie zmiany zaczynają się od jednego pytania. Czasem to pytanie rozpala w nas ciekawość, czasem burzy wszystko, w co wierzyliśmy. Tutaj je zadajemy, szukamy odpowiedzi i odkrywamy to, co naprawdę ma znaczenie. To przestrzeń dla tych, którzy chcą myśleć głębiej, czuć mocniej i rozumieć więcej. Witaj w podcaście W ogniu pytań, który otwiera oczy, porusza umysł i daje przestrzeń na rozmowy bez filtrów. Subskrybuj, udostępniaj, inspiruj razem z nami. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu, możesz postawić mi symboliczną kawę na Buy Me a Coffee. Dzięki Twojemu wsparciu mogę tworzyć jeszcze więcej wartościowych rozmów i docierać do kolejnych inspirujących gości. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura.nl. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura.nl za pół ceny. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się tutaj po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, a to jest seria Cisza po burzy, czyli rozmawiam z osobami, które przeszły przez życiowe burze i znalazły siłę i motywację, aby pomimo tych przeciwności losu iść dalej z podniesioną głową. No i dzisiejszym moim gościem Sebastian. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Taką tradycją niepisaną oczywiście tego podcastu jest to, że proszę moich gości, żeby dosłownie powiedzieli o sobie coś, co chcieliby, żeby każdy o nich wiedział już na początku naszej rozmowy. No to okej. No, nazywam się Sebastian Błażyca, choć sam lubię o sobie mówić atypowy Seba. Może dojdziemy do tego później dlaczego. Na pewno. Moje alter ego muzyczne, niektórzy mogą znać mnie pod pseudonimem Raz Sebastian, tym bardziej tutaj w Holandii, gdzie już miałem parę razy, czy paręnaście razy występować gdzieś na holenderskich scenach i chyba bardziej ludzie znają mnie z tego niż z tego, że jestem od jakiegoś czasu, a dokładnie od zeszłego roku psychologiem, magistrem psychologii klinicznej dokładnie i psychoedukatorem, profilaktykiem uzależnień. No i to chyba wszystko. I jestem przede wszystkim szczęśliwym tatą. Od zeszłego roku też na 40 urodziny dostałem taki piękny prezent i za co jestem niezmiernie wdzięczny. Super. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o drodze, której w zasadzie chyba nikt z nas się nie spodziewa, której nikt w życiu nie planuje, bo był pewien moment w twoim życiu taki, no można nazwać przełomowy. Bo myślę, że w ogóle możemy od tego zacząć jako no to chyba taki wstęp do dalszych perypetii twoich życiowych. Powiedz mi, no właśnie o tej jednej nocy, niefortunnej. Co się wtedy stało? Tak, żebyś w skrócie mógł przybliżyć tą sytuację widzom, słuchaczom. Jak to wtedy wyglądało? Okej, no to tutaj stąpamy po grząskim gruncie, bo wchodzimy w temat mojej największej kiedyś tajemnicy, mojej traumy, teraz już po części przepracowanej, po części nie, bo jest to cały czas proces. Pewnej nocy miałem wypadek komunikacyjny, ja byłem prowadzącym samochód. Wracaliśmy z jednego z koncertów, na tamte czasy graliśmy sporo koncertów z zespołem, chyba mogę powiedzieć Kometa Marleya, bardzo ich pozdrawiam z tego miejsca, chociaż już nie istnieje. I co? I zdarzyło się coś, co właśnie, tak jak wspomniałeś, chyba nikt by sobie tego nie wyobraził w najczarniejszym scenariuszu, czyli po prostu ktoś leżał pijany na drodze. Ja tej osoby nie widziałem, był to las, była to 4:00 w nocy, był deszcz, mgła. Po prostu najechałem na tego człowieka i ten człowiek zginął. Tak upraszczając to, bo ta historia kiedyś, mam nadzieję, doczeka się książki, bo mam sporo zapisków jeszcze z więziennej celi, bo trafiłem niestety do aresztu śledczego, gdzie spędziłem 6 miesięcy, ale wypuszczono mnie tylko na chwilę do wyjaśnienia. Miałem tam wrócić, groziło mi do 12 lat. Oczywiście za nieumyślne spowodowanie śmierci, ale miałem ogólnie 6 zarzutów. No i co? No w jednej sekundzie wszystko się spieprzyło, za przeproszeniem. Ja byłem, nie wiem, parę miesięcy po ukończeniu studiów, skończyłem filozofię. Gdzieś tam miałem jakieś plany na życie, na muzykę i nie tylko.
Zawsze bliski mi był człowiek, więc wtedy na psychologię się nie dostałem, bo chyba moje wyniki jeszcze z matur były za słabe, ale tą filozofię skończyłem. I co? No i w jednej sekundzie wszystko od tak poszło się pip. No i trafiłem do celi z różnymi ludźmi, tak? Byli to mordercy, był to morderca taksówkarza, o którym było głośno. Byli to gwałciciele, którzy zabili, gdzieś tam zgwałcili chłopca. Doborowe towarzystwo, jednym słowem. Doborowe i ja, chłopaczek z marzeniami, który od dziecka śpiewał, który miał jakieś plany, który ledwo co kupił sobie nowy samochód, pamiętam wtedy Punto w kabriolecie. I wziąłem na to kredyt swój pierwszy w życiu i niestety pojeździłem nim miesiąc. Chyba nawet jeszcze nie był przerejestrowany i wtedy zdarzyła się ta cała przykra sytuacja. No i była to lekcja, była to próba, nie? Bo wiesz, jak mi policja pokazała resztki jego mózgu na moim podwoziu, to było, wiesz, ja teraz to pamiętam. Teraz mi się to wszystko przypomniało po ogromnej pracy, którą włożyłem w to, żeby na początku o tym zapomnieć, a było to też wyparte, wiesz, jako przez właśnie tą traumę, która się wydarzyła. Było to gdzieś wyparte głęboko do nieświadomości i tam zakopane tak, żeby do tego nie wracać. I ja raczej unikałem tego tematu. Nikt nie zajął się też mną ani w więzieniu, ani... Pod kątem psychologicznym oczywiście, tak? Tak. Pod takim względem psychologiczno, no, żeby ktoś pogadał ze mną, nie wiem, przepisał jakieś leki na uspokojenie, bo nie mogłem spać. Głowa tego człowieka śniła mi się za kratami. Miałem takie małe lipo, okienko, już tak żargonem więziennym. I ta jego ociekająca krwią twarz cały czas pojawiała się w moich snach. Może nawet nie snach, tylko były to koszmary senne, takie okropne. No bo tak, bo Okej, no i tutaj chyba przecinek. No i była to ogromna próba, nie? Jeszcze mój adwokat prosił mnie, żebym napisał list z przeprosinami do rodziny tego pana, co było dla mnie chyba jeszcze większym wyzwaniem niż cały ten pobyt tam, tak? Ja zbierałem się do tego, każdego dnia nie mogłem spać, wstawałem z myślą, co ja mogę napisać takiej rodzinie. Wiesz, mi powiedział mój adwokat, że na szczęście był to alkoholik i nie miał dzieci, tam żony, bo byś musiał może płacić tam do końca życia jakąś rentę. No bo to była na tyle skomplikowana na tamten czas sprawa. Tak? Ale po tych 6 miesiącach, gdzie ja już udało mi się jakoś wbić w ten więzienny klimat, wiesz, zaadaptować się, stać się z mięczaka twardzielem, bo miałem niejednokrotnie sytuację, bo mój wychowawca to chyba był jedyny człowiek, który czytając, co się wydarzyło, on stwierdził, ja ci wierzę, nie? I dam ci takie funkcje, dzięki którym ty przestaniesz myśleć o tym, co się stało. Może to się jakoś wyjaśni, a jak nie, no to przynajmniej chcę, żebyś spędził ten czas tu dobrze i z odpowiednimi ludźmi, w odpowiedniej celi, więc tak nie starał się potem gdzieś wrzucać, że tak powiem. Byłem tam jakimś, jak się to teraz nazywa, takim porządkowym, który przynosił obiady, który sprzątał, który miał celę w otwartą, chociaż był to zakład o zaostrzonym rygorze, tak? No i po tych 6 miesiącach zapukał klawisz do drzwi. Akurat z klawiszami żyłem dobrze, bo ja byłem ledwo co po tej filozofii i pamiętam taką sytuację, że taki jeden klawisz, misiek, przyszedł do mnie i mówi, chodź do mnie. Ja już mówiłem, co ja znowu narobiłem, jakiegoś kwita dostałem. A on mi mówi, bo ty o tym Platonie i o tym Sokratesie będziesz wiedział więcej. A tam wtedy weszło chyba, że ci wszyscy pracownicy więzienni musieli mieć wyższe wykształcenie, żeby mogli pracować w takich instytucjach i nie tylko tam, nie? Bo to było akurat 2009 chyba rok. I co? I siadałem z nim, grałem w szachy i gadaliśmy tak o filozofii, o Platonie, o tym. Także gdzieś w tym całym bagnie właśnie, tak jak mówię, zacząłem się adaptować do warunków więziennych. Zacząłem zacząłem coś, co bym nazwał, nie wiem, przetrwaniem tam, tak? To, że fajnie rysowałem, to, że miałem jakieś zdolności, to udawało mi się, wiesz, zyskać jakieś tam, po pierwsze, więzienne,
jakby, wiesz, kawy, czekolady, takie rzeczy, które były tam niezbędne, a na które musiałeś czekać miesiącami czasami, jeszcze pisać zgody o te i tak dalej. Ale żeby to skrócić, bo tak jak mówię, ja napiszę kiedyś o tym książkę, bo na tyle już mogę o tym mówić, chociaż jak widzisz, jest to dalej dla mnie emocjonujący temat, ale to już nie jest pierwszy chyba wywiad, w którym o tym mówię. Bo za jakiś czas też wyjdzie film dokumentalny, w którym chyba więcej powiedziałem o samym tym wypadku. Tak, ale po 6 miesiącach klawisz puka do celi i mówi: Błażyca, pakujesz się, idziesz do domu, nie? Ja mu mówię, no jasne, wiesz, tam jaja sobie Prima robię. aprilis. Tak, prima aprilis właśnie, by trzeba było na daty sprawdzić. Ale mówi, masz 10 minut, pakujesz się, chcesz iść, wiesz. I tu nagle, wiesz, ja mówię, co jest grane, nie? Przecież niedawno był adwokat i mi mówi, że dostanę, wiesz, tam góra 12, ale możemy do 8 zejść za dobre sprawowanie i coś tam. No i wiesz, ja poszedłem z tym całym mandżurem, oczywiście tam z 2 godziny trwała, zanim mnie wypuszczono. I myślałem, że to jest jakaś niespodzianka, że rodzice będą czekać z tym adwokatem, wiesz. I tu była taka sytuacja, tak jak w niektórych filmach, że wypuszczają mnie, do widzenia, a mówią raczej nie do widzenia, wiesz. I drzwi, ta brama ogromna się za mną zamyka, za przeproszeniem. I ja z tymi 2 czy 3 torbami, wiesz, puszczam je na ziemię, a tu nikogo nie ma, wiesz. Ja mówię, co jest grane? Co jest grane? I mówię, jaka jazda? Bez telefonu, bo miałem wtedy zatrzymane też do wyjaśnienia wszystko. No i wiesz, i co ja mam zrobić teraz? Z Racibórz, wiesz, bo ja pochodzę z Żor, więc gdzieś, no jest to też na Śląsku, ale nie znałem tego miasta. No i dostałem się jakoś tymi autobusami, pociągami do domu. Ja pamiętam, moi rodzice jeszcze byli wtedy na nocce w pracy. Ja się rozgościłem, bo tam rodzeństwo było, wszyscy w szoku. Mój brat to jakby ducha zobaczył, bo tu mieliśmy widzenia przez szybę, wiesz, jak z najgorszym przestępcą, wiesz. Miałem ograniczone tylko z rodzicami, to miałem chyba 3 spotkania i to normalnie na telefon, wiesz, co było dla mnie naprawdę śmieszne. No i wtedy rodzice, wiesz, to był płacz, szok i tak dalej. Miałem wtedy jeszcze dozór kuratorski, chodziłem 2 razy w tygodniu, zgłaszać się. Cały czas z tą świadomością, że ja tam jednak wrócę, wiesz. Pojechaliśmy do tego adwokata, on mówi, ja też nie wiem, co się stało, nie? Ja już teraz wiem, co się stało, bo po latach dowiedziałem się, że to była naprawdę grubsza akcja. Ten pan był wcześniej w domu publicznym u nas w tym, on robił awanturę, ten, który nie żyje już. Wiesz, ochrona zadzwoniła po policję. Policja przyjechała, tego gościa wzięła, no i dalej można sobie dopisać historię. To były czasy, że policja lubiła swoje metody na takich ludziach, tym bardziej pijanych, którzy robią burdy i tak, wiesz, wysłanie ich na dołek by było dużo kosztowniejsze i bardziej papierkowe niż spuszczenie mu w pierdol. Więc ja chciałem to rozgrzebywać, nie? Ale była to na tyle mocna sytuacja dla mnie, że jak mnie wypuszczono, to ja już stwierdziłem, no nie, ja teraz muszę zrobić wszystko, żeby tam nie wrócić, wiesz. I rzeczywiście szukałem pracy, łapałem się. Wszystkiego, ale też i niczego, bo ja wiedziałem, że ja tam wrócę, więc to było takie, wiesz, no gdzie ja pójdę do pracy i co, za chwilę mnie z tej pracy wezmą, jak dostanę już bilet do więzienia. No i pewnego dnia przyszło awizo do mnie. Gdzieś mnie nie było, pojechałem z tym awizo, wiesz, trzęsącymi się rękami, bo wiedziałem, skąd to przyszło, prokuratura rejonowa, czy jakaś tam jeszcze wyższa. No i mój brat na mnie czekał, ja wchodzę do tego Cinquecento, jeszcze wtedy otwieram ten list i wiesz, płaczę. Mówi, co, kiedy idziesz, nie? A ja mówię, nie, no uniewiniono mnie. Całkowicie mnie uniewiniono za tą sytuację. Biegli stwierdzili, że ja i tak nie miałem możliwości uniknięcia tego wypadku, bo warunki pogodowe, bo coś tam. No więc wiesz, ja dalej nie grzebałem, tylko byłem najszczęśliwszym człowiekiem na tamten czas na ziemi, tak? Ale ja w tym czasie chciałem równorzędnie jak najszybciej zapomnieć o tym. Wiesz, miałem tam różne koszmary. A co było najszybszym i najlepszym lekiem? Alkohol. Ja nie mówię, że to było takim punktem, w którym ja zacząłem pić alkohol, bo ja piłem alkohol już od najmłodszych lat. Były to takie czasy, ja też od dziecka muzykowałem, wiesz, od chyba 5 roku życia śpiewam w różnych chórach. Potem założyłem w wieku 12 chyba lat swój pierwszy zespół, taki, który grał do kotleta wszędzie. Wiesz, i czasami grało się za piwo, czy głównie na początku grało się za piwo, czy jakieś zwroty kosztów i tak dalej. Więc ten alkohol był, nie? Tylko był to bardziej weekendowo. Ja dużo robiłem też Okazjonalnie, można powiedzieć. Tak. A ja też wtedy pracowałem jako
kierowca w piekarni, więc też nie mogłem sobie dużo pozwolić. Pozwalałem sobie, kiedy mogłem i także czasami na zajęciach na filozofii spałem, bo ten kac był, ale tylko wtedy mogłem, nie? No i tak, i to było tym takim punktem, w którym ja poszedłem w ten alkohol tak na maksa, nie? Pracę łapałem takie, bo byłem też po budowlance wcześniej, przepraszam, więc znałem się trochę na wykończeniówce, robiłem wykończeniówki, robiłem długo przy kostce brukowej. No i to były czasy, że jeszcze nie wjeżdżały ci ekipy i nie sprawdzały, czy jesteś pod wpływem, nie? Raz dostałem udaru na słońcu i się okazało, że mam 3 promile, nie? Więc takich sytuacji było mnóstwo i tego nie było po mnie widać, wiesz. Alkoholizm jest na tyle chorobą podstępną, że ani ja tego nie widziałem, ani nikt tego nie widział, nie? Powiedz mi w ogóle odnośnie jeszcze tamtej sytuacji, tamtej niefortunnej nocy, jak po tym wszystkim zareagowali twoi bliscy? Cześć. Jeśli podoba Ci się ten podcast i myślisz o stworzeniu własnego, mam dla Ciebie świetną wiadomość. W moim studiu w Rotterdamie możesz nagrać swój podcast, webinar albo profesjonalne wideo z pełną obsługą techniczną, montażem i pomocą na każdym etapie. Oferuję też mobilne nagrania u klienta oraz klipy do social media. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, link znajdziesz w opisie odcinka. A teraz wracamy do rozmowy. A nie, no to była, wiesz, ja pochodzę z małej wsi. Ja pochodzę z miasta, ale mieszkam w dzielnicy, która jest wsią. I tam wiedzieli wszyscy i to jeszcze była o tyle niefortunna sytuacja, że tydzień później powiesił się przyjaciel mojego brata. Miał 13 chyba lat, czy 14? I ludzie powiązali tę sytuację, że ten chłopak jechał ze mną podczas tego wypadku, on nie radził sobie z emocjami i on się powiesił, wiesz, i ludzie zaczęli gadać, bo nie wiedzieli, nikt nie wiedział, wiesz, bo zanim moje listy doszły do rodziców, to miało około 3 tygodni, bo one szły przez cenzurę, więc one szły najpierw na prokuraturę, były sprawdzane, czy ja tam czegoś nie W przemycam. jakim czasie w ogóle od wypadku zostałeś zatrzymany? Wiesz co, no to była też o tyle dziwna sytuacja, bo po godzinie. Bo ja dobra, ja to może w skrócie powiem. Ja się od razu nie zatrzymałem, kiedy przyjechałem po tym człowieku, bo nawet nie wiedziałem, że to był człowiek. Ja to sobie tak tłumaczyłem cały czas, więc albo to było na tyle wyparte, że ja nie chciałem tego wiedzieć, albo ja cały czas uważałem, że to była ta sarna, bo ja tam jeździłem tą trasą busem z chlebami dziennie i niejednokrotnie miałem sytuację, że przyjechałem po jakiejś sarnie, czy ktoś mi wyskoczyło i musiałem tam na pobocze zjechać. Więc i wiesz, ja dopiero się zatrzymałem po jakiejś chwili, kiedy ja mówię, dobra, staniemy chwilę, wiesz, i stanęliśmy i się okazało, że rejestracja odpadła. Wiesz, tam chyba w tamtym miejscu. Ja mówię, dobra, to wsiadamy i to był znak, że mamy tam wrócić. Ale jak na złość, ja nie mogłem auta odpalić, wiesz. To było nowe auto, ono miało sekwencję gazową i coś się tam tak popieprzyło, że ja nie mogłem go w ogóle odpalić i tam podjechać. Ja miałem bliżej do domu, niż się tam cofnąć, wiesz, bo to przez las miałem bliżej i znałem tą drogę, bo znałem lasy bardzo dobrze wtedy i cały czas je znam. I ja poszedłem do domu. Ja, wiesz, nigdzie się nie ukrywając, oni mnie złapali po prostu pod domem. Moim błędem było największe to, że ja jeszcze pod tym domem, bo nas była 4, była wtedy moja ówczesna dziewczyna, była jej przyjaciółka i nasz klawiszowiec z zespołu. No i my jeszcze po drodze tam wypiliśmy chyba po 2 piwa czy coś, wiesz, bo jeszcze to nie dochodziło. Do nas już wracaliśmy z buta, ja mówię, jutro sobie z siostrą wrócę, a że nie mogłem przed koncertem, bo gdzieś tam piłem, bo jechałem samochodem, to wiesz, to mówię, dobra, po tym wszystkim, wiesz, muszę odsapnąć, a jutro wrócimy po samochód. Nic się nie stało, wiesz, ja chciałem, żeby się nic nie stało. Naprawdę chyba tego chciałem. No i podjechali po cywilu, pod samym domem, nie? I zatrzymali się, imię, nazwisko, mówię tak i od razu było gleba, wiesz, od razu kajdanki, bez gadki, gdzie ukryłeś auto, wiesz, i to było jeszcze tak, i dlatego ja mówię, że tam było więcej miałem więcej zarzutów, bo tam było ukrywanie się, ucieczka, nieudzielenie pierwszej pomocy, wiesz, tak. A to tak naprawdę nie wyglądało, nie? Co biegli potem stwierdzili, że jednak tak było, jak ja mówię. I po sprawdzeniu wszystkiego, badania krwi, wszystkiego, więc tam oni stwierdzili, że tak, że ja wypiłem, ale po tym wszystkim w czasie wypadku nic nie miałem, więc tak to wyglądało. I kiedy pojechałem im pokazać, gdzie schowałem ten samochód, no to chyba była najgorsza chwila, bo jak poświecili właśnie latarką pod podwozie, to tam widziałem resztkę mózgu tego człowieka, bo powiedzieli, że jego głowy musieli szukać gdzieś parędziesiąt metrów dalej.
Więc dlatego ona mi się śniła. Ja samej tej głowy nie widziałem, dlatego ona mi się śniła i to było jakieś wyimaginowane moje, jak on mógł wyglądać, więc na szczęście mi nie pokazali tego, bo to chyba by było nie do przepracowania już, nie? No i było to na tyle ciężkie, że wiesz, ani moja... Ty zapytałeś o rodzinę moją. A to się wszystko łączy ze sobą. Tak, ale było tak, że ja naprawdę miałem ogromne wsparcie. Pisali mi listy. Wtedy to też była taka próba do moich przyjaciół, bo mało dostałem listów od przyjaciół i wiadomo, najlepiej przyjaciół poznaje się w biedzie i wtedy tak rzeczywiście było. Moja mama tam robiła jakieś składki na te paczki, wiesz, bo tu jednak wszystko się posypało. Ja miałem te raty za ten samochód, inne długi jeszcze jakieś, wiesz, kredyt studencki, wiesz, ja byłem ledwo co upieczonym studentem, więc ta rodzina miała ogromne wsparcie. Ludzie mówili różnie na tej wsi i to było dla mnie najgorsze, kiedy ja wyszedłem. Wzroki ludzi, którzy nie wiedzieli, oni nie wiedzieli, może nawet dużo z nich nie będzie wiedziało do czasu tego podcastu, jak tak naprawdę się ta sytuacja skończyła, bo opisali mnie w gazetach wszystkich, że jechał pijany, uciekł z miejsca wypadku, zabił, potrącił, wiesz, więc dopisywali, co gazeta dopisywała, wiesz, inny scenariusz, a tak naprawdę nikt nie znał prawdy. I pamiętam tylko jedną sytuację, jak taka jedna pani, dalsza sąsiadka, którą pozdrawiam serdecznie, ona podeszła do mnie i powiedziała: Sebastian, ty się nie martw, myśmy tu za ciebie się modlili wszyscy i nikt tu o tobie źle nie myślał. Więc to było takie chyba u mnie zwrotne wtedy, że ja pomyślałem, kurczę, może nie jest tak, jak ja sobie myślę, że inni o mnie myślą, wiesz. Ale pewnie dużo ludzi jeszcze bardziej zamkniętych albo tylko takich, co bazują na mediach czy tam informacjach, bo wtedy gazety, teraz już bardziej internet, czy tam jeszcze radio wtedy było i tak dalej, więc to było ogłaszane, że jednak dosyć głośno, a nikt tego nie zdementował potem, jak już po uniewinnieniu mnie za to wszystko, tak? Po jakim czasie od tego wypadku pojawił się jakiś taki kryzys, takie duże poczucie winy? Wiesz co, ja chyba starałem się do niego nie dopuszczać. On u mnie był, on się pojawiał w koszmarach różnych, w bezsennościach. Jak ja mówiłem rodzicom o tym, to pojechaliśmy dać na takie msze gregoriańskie, gdzie modlili się każdego dnia za duszę tego człowieka. Bo to mnie dalej gryzło, że dobra, uniewiniliście mnie, wiesz. Ale sam fakt, że człowiek nie żyje i ja jednak nie napisałem tego listu, co całe szczęście, że tak się to skończyło, ale jednak on był czyimś synem, on był czyimś i nie był tak, jak ten mój adwokat powiedział, on nie był na szczęście alkoholikiem, wiesz, bo to wtedy było dla mnie na szczęście, ale tak naprawdę to był chorym człowiekiem, który też się znalazł w takim miejscu i pewnie jego choroba też dzięki albo przez tą chorobę skończyło się jego życie tak, jak się skończyło. Moje na szczęście się skończyło trochę inaczej i przez wsparcie właśnie bliskich, przez to, że gdzieś tam, przez te wszystkie moje próby, a może nawet i przez ten alkohol, który był na tamten moment najszybszą i najlepszą metodą, którą ja znałem, może właśnie przez niego ja teraz mogę z tobą rozmawiać i mogę rozmawiać o tym z innymi, mogę przedstawiać swój punkt widzenia. Ja nikogo nie chcę nawracać, ja tylko, nie wiem, albo moim przykładem, albo już tą wiedzą, którą zdobyłem i którą zdobywam cały czas, mogę komuś pomóc i prowadzić profilaktyki na tyle fajnie, na tyle jasno i po prostu, żeby ludzie nie doszli do takich momentów jak ja, czy ten pan, który zginął. Jasne. A pamiętasz jakiś, powiedzmy, pierwszy moment po tym zdarzeniu, w którym alkohol stał się formą ucieczki? Nie. Właśnie ja tego nie pamiętam, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, alkohol jest na tyle podstępną chorobą, że on mnie sobie owinął wokół palca, wiesz. I tak jak na początku to było takie picie tego piwa i rzeczywiście już potem było dziennie, bo jak ja pracowałem przy tej budowlance, już potem nawet nie wiem gdzie, bo przez ten mój alkoholizm ja sporo nie pamiętam, ale do tego też wrócimy później, ale tak naprawdę, kiedy ja już wiedziałem, że ten alkohol mną zawładnął, kiedy
kiedy ja nie mogłem zatrzymać picia, wiesz, kiedy ja uświadomiłem sobie, że ja nie mogę sobie tak przestać, wiesz, i tak jak każdy mi mówił, weź się za robotę, idź do roboty, stań, idź, wiesz. Moja mama już zauważała to, że ja sobie piję i tak dalej, ale wiesz, w Polsce i tym bardziej na Śląsku, gdzieś tam w rodzinach górniczych, z której ja pochodzę, alkohol był na porządku dziennym, wiesz, w Polsce my to śmiesznie nazywamy kulturą picia, nie? Gdzie to jest dla mnie najśmieszniejsze stwierdzenie, jakie chyba słyszałem. I jakie było twoje pytanie? Pierwszy moment, w którym alkohol stał się jakby formą ucieczki od tamtego wydarzenia. Od początku samego. Od początku samego. To było trochę podświadomie, wiesz? To było, powiedzmy, jak efekt kuli śnieżnej, Tak. że każde picie więcej, częściej. Tak. I wiesz, ja już wtedy, on stał się na tyle dla mnie ucieczką, że ja nie piłem tylko wtedy, kiedy mi było źle, tylko wiesz, jak ja dowiedziałem się o tym, że mnie uniewiniono i że ja nie wrócę tam do tego piekła, to ja, wiesz, się najebałem, za przeproszeniem, nie? Wiesz, i ja piłem przez parę dni. Raz ze smutku, raz ze szczęścia. Nie, już wtedy było ze szczęścia, bo jeszcze do mnie nie, wiesz, ja już fajnie tam nie wrócę, wiesz, mogę sobie żyć, teraz moje życie będzie wyglądało pięknie, wiesz, i tak dalej. A tak naprawdę, to tak powiem z ręką na sercu w tym momencie, że myślę, że gdybym tam wrócił, to mogłoby być dla mnie lepiej. Wiesz, o co chodzi, bo bym sobie na tyle długo poukładał wszystko, wiesz, ale no, czemu miałbym tam wrócić, skoro byłem niewinny, więc tylko, że właśnie tu o to chodzi, że tu już nie cała ta sytuacja i to więzienie i tak dalej, tylko to, że ja sobie na tamten moment inaczej sobie z tym poradzić nie mogłem. I mimo, że kończyłem tą filozofię, gdzie humanistycznie podchodziłem do życia, ja nie wiedziałem, że ja powinienem sam się zgłosić do psychologa, wiesz. Ja Był w ogóle ktoś w tamtym okresie, kto próbował ci pomóc? Kto widział twoje uzależnienie? Nie chyba, wiesz? Chyba dlatego nie, bo ludzie uzależnieni i ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że są uzależnieni, szukają sobie grona ludzi współuzależnionych i też tych, którzy już wiedzą albo nie wiedzą i oni sobie tworzą takie fajne grupki, w którym jest im tak fajnie, że wiesz, że potem ci ludzie z zewnątrz zaczynają ci wierzyć, że tam jest wśród nich tak fajnie, wiesz. I tak naprawdę ja miałem takie grupki, tak jak powiedziałeś, różańcowe, do tańca i do różańca, gdzie połowa z nich nie żyje w tym momencie, nie? Połowa z nich nie żyje, połowa jest albo jeden pan jest na gdzieś tam, jak się nazywa ta instytucja, gdzie ludzie już umierają? Hospicjum. O, jeden w hospicjum, jeden sparaliżowany, ale połowa z nich nie żyje. Jeśli nie większa. I to bez przesady, nie? Dopiero zaczęło się to, te symptomy były dużo gorsze, no już po latach, nie? Bo ta choroba u mnie trwała 15 lat, może 13. Więc moja mama była taką osobą, która prosiła mnie, błagała, zakazywała, zamykała już potem, jak były takie stany. Cokolwiek to pomagało? Nie. Nie i pomagało mi na tyle, że miałem ten komfort, wiesz, że mi się nic nie stanie prawdopodobnie złego, chociaż to też nieprawda, ale to też za niedługo do tego dojdziemy. Moja mama chciała dla mnie jak najlepiej i ona robiła mi detoksy, robiła mi jakieś napary, czytała o tym, wiesz, i tak dalej, ale to nigdy nie działało. Jak ona mnie zamykała i donosiła mi do pokoju jakieś soki, to ja potrafiłem w nocy o 2:00, 3:00 wyjść przez balkon albo w nocy, pobiec na tą stację, wiesz, w wieku 30 lat, czy 33, czy 4 nawet, bo od 35 nie piję. I wiesz, wypić te 4 piwa, wrócić jeszcze, wiesz, te 2 gdzie skitrać, tak żeby mama nie wiedziała i tak się o wszystkim dowiadywała potem. No ale na tyle ta choroba jest podstępna, że to było silniejsze ode mnie. No kiedy już się zaczęły padaczki, odwyki, no to wtedy to już rodzina wiedziała, nie? I to już było wiadomo, bo było już po mnie widać, że ja jestem w coraz gorszym stanie. Jak ja nie wypiłem 4 piw z rana, to ja nie funkcjonowałem. Już nie mówiąc o tym, że musiałem mieć wypite ich 12, czasami 15 i to była taka moja dawka już standardowa, której ja nie mogłem, wiesz, mieć mniej, nie? Bo jak było mniej, to ja potrafiłem o tej 2:00, 3:00 wyjść na stację, która była otwarta całodobowo i to było 150 metrów. No, sklepy nam pozamykali, ale potem była stacja, więc alkoholik zawsze znajdzie. I już nie mówiąc o grzebaniu rodzicom, wiesz, i szukanie alkoholu. U mnie było w domu do tego stopnia, że moi rodzice przestali produkować wino, bo one nie zdążyło sfermentować, a ja już je z bratem, czy tak, już go nie było. Jak wyglądał twój typowy dzień, powiedzmy, w takim szczycie uzależnienia?
Czy byłeś wtedy aktywny zawodowo? Co wtedy działo się z tobą podczas takiego typowego dnia? Okej, no to było różnie. Byłem aktywny zawodowo. Często też nie pracowałem i często zmieniałem pracę. Potem jeszcze po drodze był wypadek z moim okiem. Na niewinnej grze w paintballa straciłem widzenie na prawe oko, miałem odwarstwienie siatkówki, potem zaćmę, potem jaskrę, wiele operacji. Ostatnia operacja to jest wszczepienie implantu zastawki Ahmeda do oka, która odprowadza ciśnienie z oka do mózgu bezpośrednio. Dlatego jak tu przyszedłem, to widziałeś, że okulary były ciemne, teraz są jasne, bo mam światłostręt i inne różne takie choroby, które podnoszą mi ciśnienie w oku do tego stopnia, że miałem mnóstwo prób jakichś, zaszczyków oko i różnych zabiegów laserowych i nic nie pomagało. Na szczęście od czasu tej zastawki jest trochę lepiej. I miałem grupę inwalidzką wtedy w Polsce, więc było to dla mnie kolejny taki... czemu ja znowu, powód do picia, a po drugie też miałem mnóstwo czasu do picia, bo ja nie mogłem wykonywać wtedy każdej pracy. Już nie mogłem w budowlance pracować, absolutnie. Nie mogłem dźwigać ciężej, nie mogłem nic. Więc ja szukałem wtedy. Udało mi się zdobyć... Ja byłem zawsze kreatywną osobą, więc zawsze szukałem gdzieś. Usłyszałem, że w Urzędzie Pracy dla bezrobotnych dają dotacje, nie? Więc wymyśliłem sobie, stwierdziłem, skoro umiem od dziecka fajnie rysować i robić fajne rzeczy, to zrobię sobie firmę artystyczną. No i wygrałem wtedy konkurs na najlepszą innowację chyba, bo to nie było zwykła dotacja, tylko konkurs. I chodziło wtedy o to, mój biznesplan był o biznesie, który się zajmował nadrukami na koszulkach, kubkach, artystycznym malowaniem ścian, pędzlami wtedy jeszcze, bo nie było jakichś takich wynalazków teraz automatycznych. No i dostałem na to 20 chyba tysięcy. Pamiętam wtedy, że z fakturami tak pokombinowałem, że 5 tysięcy przepiłem. No i resztę sobie tak ciułałem, Jak potrzebowałem mieć na piwo, to robiłem koszulkę komuś, kubki, do dzisiaj jeszcze gdzieś tam, jak mi się przypomnienia na Facebooku wskakują, to te kubeczki, one są fajne. Byli ludzie, którzy rzeczywiście zamawiali je i robili kolekcję sobie z nich, więc mogłem to fajnie do dzisiaj ciułać sobie, może by się to rozwinęło do czegoś fajnego, gdyby nie mój znowu alkoholizm, nie? Więc... Trzeźwość daje mi to, o czym ja pijąc tylko mówiłem. Więc ja miałem mnóstwo planów. Ja dużo gdzieś tam występowałem jeszcze sobie, ale ja zawsze byłem tak nawalony. Jeszcze potem do tego zespołu Komety Marleya wróciłem. Trochę żeśmy grali, ale kiedy ja nie przyszedłem raz na koncert, bo zapomniałem, że 2 dni temu mi zadzwoniła moja przyjaciółka na tamten czas i wokalistka też zespołu, bo nas było 3 wokalistów, że gdzie ty jesteś? A ja mówię, no jak, gdzie pod sklepem, nie? Przepraszam. Ona mówi, ale jak, przecież my koncert gramy. A ja mówię, a to nie Komety? Ona nie, Kometa, Marleya, my gramy. I to było takim, dla mnie ciosem, dla nich to było ciosem, no tamtej pory już żeśmy się pożegnali. Oczywiście teraz mamy kontakt, chociaż ja mam teraz swój zespół i dobrze prosperujący jak na razie, ale... No i właśnie zapomniałem pytania. Dobrze, przejdźmy do kolejnego może. Powiedz mi, który moment z tamtego okresu był najgorszy w twoim życiu? Moment był najgorszy. Chyba ten, w którym ja już naprawdę dostałem delirium tremens, dostałem padaczek alkoholowych, miałem zwidy, przyszedł do mnie diabeł nocą. Miałem na tyle jazdy, że poszedłem w ogóle, zaczęło się od tego, może to opowiem tak w skrócie, i to był chyba taki dzień, który był przełomowy, że poszedłem normalnie do pracy, pracowałem gdzieś tam na magazynie, jeszcze wtedy byłem wózkowym, dowoziłem różne rzeczy i tym wózkiem jadę na tą produkcję i mówię, muzykę im podłączyli. Mówię, radio, ale fajnie. Mówię, w końcu ktoś na to wpadł, żeby tym biednym dziewuchom tam na tych, co zapieprzają na tych liniach, ktoś im umilił czas, nie? I wracam na ten magazyn i mówię do mojego menadżera, mówię, ty, od kiedy radia założyli? On się tak na mnie patrzy, mówi, jak radio? Ja mówię, no gra tam. I dokładnie jeszcze słyszałem Disco Polo, mówię, ale puszczają im. I on tam mówi, daj ten wózek, pojechał i mówi, Seba, co ty brałeś coś, a ja centralnie nic, przyszedłem trzeźwy, mogli mnie tam zbadać, prawdopodobnie, bo kiedy musiałem, to ja potrafiłem być trzeźwy, ale potem po pracy nadganiałem.
No i wziąłem jeszcze raz ten wózek, bo mówię, no przecież mi wmawiają, wiesz. Pojechałem tam i słyszę centralnie słowa piosenki disco-polowe. Już dzisiaj nie pamiętam, ale jeszcze na tamten czas pamiętałem, jakie to piosenki były. Wziąłem, pojechałem na palarnię, zapaliłem papierosa i słyszałem, co ludzie mówią tak około 100 metrów. Miałem takie wrażenie, że dostałem dar po prostu od Boga, że słyszę, co ludzie mówią. Nie? To już teraz wiem, że to były początki delirium tremens. I co? I wróciłem do domu, taki podekscytowany i do rodziców mówię, czy to jest możliwe, że ja dostałem dar od Boga, że ja słyszę inne, co ludzie mówią, wiesz, z odległości, nie? I moi rodzice tak na mnie patrzą i mówią, wiesz, że to może być opętanie, nie? A ja mówię, co wy gadacie, wiesz? I pobiegłem do brata i o tym mówię. Oni podekscytowani, ja im o to opowiadam. No ale najgorsze zaczęło się w nocy, wiesz. Poszedłem spać i tak jak sobie leżałem, miałem takie halogenki i z tych halogenków wyjawił się szatan, taki potężny, wiesz, diabeł, który chciał mnie udusić. Ja jeszcze na tamten czas dużo dawała mi wiara na tamten czas, duchowość, no na tamten czas wiara katolicka. Dzisiaj już bym to inaczej nazwał, ale miałem ze sobą różaniec, którym pamiętam, że mama mi powiedziała, że diabeł boi się Matki Boskiej i gdzieś odganiałem go, wiesz, krzyczałem, waliłem w kaloryfer, który był za mną, wiesz, żeby on się zgubił, żeby on uciekł do tego halogenka, nie? No i jakoś udało mi się z tego łóżka wskoczyć, włączyć światło i on zniknął. Wtedy no dobra, no to druga próba, nie? Było to samo, jeszcze gorzej. I jakoś z ogromnym płaczem, z krzykiem pobiegłem do tych rodziców. Ja miałem 32-3 lata i wiesz, biłem do tego pokoju, ja mówię, ratujcie mnie, bo diabeł, nie? Przyszedł do mnie i chce mnie zabić, wciągnąć, wiesz. I to było, wiesz, ja tak teraz o tym mówię z żartem, ale to było na tamten czas na tyle prawdziwe, że tam nie było ani momentu na to, że ja sobie żartuję czy coś, nie? Oni pobiegli tam na górę z wodą święconą, zrobili porządek, powiedzieli, że nikogo tam nie ma. Ja wtedy spałem z nimi gdzieś w nogach, mnie gdzieś tam ułożyli, dali jakąś tabletkę uspokajającą i... No i to był taki moment, ja potem się obudziłem następnego dnia, rodziców nie było już w pokoju, jakoś po tej tabletce wstałem, był piękny dzień, świeciło słońce, wychodzę na zewnątrz i wołam, mamo, a ona mówi, tu jestem. Wiesz, idę, a tam mojej mamy nie ma, nie? A widziałem ją, słyszałem ją za tym krzakiem, nie było jej. Potem mój siostrzeniec mnie woła, który na tarasie siedzi, wiesz. Ja przychodzę, a go nie ma, nie? No i to było takie już dla mnie przerażające wręcz, nie? To jak teraz o tym mówię, to jest masakra, nie? Ile ci się udało zdiagnozować, co to w ogóle jest? Wiesz co, ja w końcu to mamy znalazłem u mojej siostry, która mieszka obok i mój tata, pojechaliśmy do egzorcysty centralnie i egzorcysta stwierdził, że nie, to nie może być opętanie, bo ty byś w ogóle nie przyszedł, nie? Ja proponuję psychiatrę, nie? I wtedy psychiatra już powiedział, że tak, że to już są omamy alkoholowe, że to już jest coś, co trzeba lekami najlepiej i co? No i coś trzeba z tym zrobić, nie? Że to jest prawdopodobnie alkoholizm. No i to wiesz, wtedy się to jeszcze nie skończyło. Ja byłem chyba na 9 detoksach. Terapię miałem 4. Czy te detoksy w ogóle pomagały? Wiesz co, one pomagały na tyle, że ja odrodziłem się na chwilę. Miałem zawsze czcze plany i czcze gadki na temat tego, że już teraz to był ten moment i że nie będę pił, a to jednak czasami było tak, że nawet nie wiedziałem, kiedy był ten moment, nie? Już byłem w tej fazie takiej, bo wiesz, alkoholizm ma swoje fazy, nie? I tak jak trafiłem na pierwszą terapię pod przymusem takim bardziej rodzinnym, wiesz, idź i zobacz. Jak ja na pierwszej terapii zobaczyłem, że zawijałem gościa w czarny worek, bo gdzieś tam padaczki dostał i spadł ze schodów, to mówię, ja pierniczę, ten to ma przesrane, nie? Mówię, dobrze, że mnie ten nie czeka, nie? Ja sobie tam piję piwo tylko, a nie jakiś tam denaturat. I rzeczywiście tak było, że ja piłem prawie sam browar do samego końca, nie? Ale to, wiesz, to nie jest różnicy, to jest, wiesz, ten sam etanol jest tu i tu. I to było dla mnie, że ja na tym pierwszej terapii jeszcze w to nie wierzyłem, że jestem alkoholikiem, ale już na każdej następnej było, już to przyjąłem do świadomości. To jest pierwszy krok w zasadzie w zdrowieniu, w wychodzeniu z alkoholizmu, że uświadomienie sobie tego, że masz problem, tak? I że sam sobie z tym nie poradzisz i należy przestać walczyć z tym. Czy był jakiś moment w twoim życiu, w którym samobójstwo przeleciało ci przez myśl? Były oczywiście. Były takie momenty, że ja chciałem nie żyć już, bo
wiesz, sam alkoholizm to jest bardzo ogólne stwierdzenie, nie? Alkoholizm ma mnóstwo chorób współistniejących, jak to było przy COVID-zie, nie? Wiesz, tam jest depresja, tam są lęki, wiesz, lęki prześladowcze. Ja jak szedłem, się cały czas obracałem, myślałem, że ktoś mnie śledzi. To były, już nie mówiąc o takich somatycznych, że ja, żeby pójść czasami do ubikacji, to musiałem się trzymać ściany, nie? Bo były takie ciężkie sytuacje. Ale jeszcze do takiego, chciałbym wrócić do momentu i do tego pytania, które zadałeś, co jeszcze było takim konkretnym momentem, w którym ja sobie uświadomiłem, o kuźwa, to trzeba jakoś zakończyć i trzeba działać. To było, kiedy ja już byłem umówiony na kolejną z terapii, ale nie było nigdzie miejsca. Moja mama gdzieś mi załatwiła wtedy w Bielsku-Białej, gdzie jeszcze mnie nie było. I wtedy jedynym warunkiem było to, że ja muszę mieć 0%, jak tam przyjeżdżam. Nie wszędzie tak jest. To jest dla mnie największa bzdura też, która może być, że ty na detoks musisz przyjechać z 0%, bo możesz się przekręcić. Ja to powiedziałem mojej mamie, że mówię, okej, ale bierzesz to na swoją odpowiedzialność, bo mi może zaraz coś pęknąć, bo ja wiem, jak teraz mam 4 promile, to jest to bardzo niebezpieczne. Nie, absolutnie, zamykam drzwi, wiesz, w domu. Ja mówię, dobra, zrobię to dla was, ale może się to źle skończyć. No i źle się to skończyło, bo z rana wstałem, dmuchnąłem, miałem 0%, poszedłem na ubikację, no i stamtąd już sam nie wstałem, bo walnąłem głową w podłogę. Na szczęście było tam jakieś plastikowe opakowanie i to zamortyzowało mój upadek. Obudziłem się w wannie, jak mój ojciec mnie gdzieś tam obmywał, bo to już była właśnie atak padaczki. Pojechaliśmy tam po to skierowanie najpierw, bo jeszcze musieliśmy to skierowanie załatwić i podczas wypisywania tego skierowania drugi raz dostałem padaczki i wtedy już wezwano pogotowie. Na detoks wtedy na ten odwyk nie dotarłem, a dotarłem na neurologię. Leżałem na neurologii przez tydzień. Na tej neurologii mnie sparaliżowano prawostronnie. Sparaliżowała mnie moja choroba już prawostronnie. Miałem zwyrodnienie mięśni. Musiałbym dokładnie przeczytać ten wypis, bo był dosyć długi i było tam tego trochę. Tak, miałem sparaliżowaną prawą rękę, nogę, to zwyrodnienie mięśni, był to jakiś tam mikroatak czegoś, już nie chcę. I początki polineuropatii, czyli choroby takiej też współistniejącej przy alkoholizmie, która atakuje najpierw nogi, chodzenie, to jest kaczy chód taki i tak dalej, więc to już było wszystko, wiesz, to był ostatni dzwonek po prostu, żeby coś zrobić. To było koło ciebie, kiedy się czułeś najbardziej samotny? Chyba moja dziewczyna, narzeczona na tamten czas, która przez 5 lat była, ale w końcu tego nie wytrzymała. Wypieprzyła mnie z domu. Oczywiście ja utrzymywałem, że to nie tylko moja wina, wiesz, mechanizmy obronne i tak dalej. Ale potem było tak, że nikogo już nie było. Znaczy, że ja mogłem liczyć na mamę, ale nikt mnie tak nie rozumiał, bo nikt nie rozumiał mojego cierpienia. Wiesz, o co chodzi. I ja go do końca sam nie rozumiałem. Ja nie wiedziałem, że mnie ciągle męczy ten wypadek, że ciągle jest to związane z tą traumą. Że ja gdybym poszedł sobie na psychoterapię, gdybym ja poszedł do jakiegoś fajnego psychologa, to może by to ukróciło ten czas oczekiwania na tą trzeźwość upragnioną moją, wiesz. Bo tak jak mówię, na tych terapiach i na tym detoksie już kolejnym i kolejnym, tak jak na początku ja wierzyłem w to i mówiłem o tym za każdym razem, tak już potem ja już przestałem o tym mówić, bo ja sam przestałem w to wierzyć, że to się może udać, wiesz. Ja pamiętam moją mamę, jak ona mi powtarzała, że ty, Sebastian, byłeś zawsze taki zdolny, wiesz, skończyłeś studia, byłeś zawsze taki inny. Wiesz, wesoły, dusza towarzystwa, co się z tobą stało? I to może warto o tym wspomnieć. Jak moja mama, pamiętam, klęknęła pewnego dnia przede mną i powiedziała, że ja już nie wiem, jak mam do ciebie dotrzeć, nie? Z płaczem płakała, wtedy zanosiła się i mówiła, że ja już próbowałam wszystkiego. Ja cię prosiłam, ja cię błagałam, ja cię zakazywałam, ja krzyczałam. I jeszcze raz, teraz klęczę przed tobą, twoja matka przed tobą klęczy i błaga cię, przestań, zrób coś ze sobą, bo ja nie umiem na to patrzeć. I wtedy dotarło coś do ciebie? Nie. Powiedziałem, dobra, ale daj mi jeszcze 2 złote na piwo. Wiesz, o co chodzi, nie? To było na tyle silne, że ja powiedziałem, dobre mamo, ja obiecuję, że ja się zmienię, ale proszę cię, uratuj mnie w tym momencie, bo ja się zaraz rozpadnę. Gdybyś mógł w tym momencie cofnąć się do momentu wypadku i później
Może pomiędzy wypadkiem a rozpoczęciem tego ostrego melanżu, że tak powiem, nazwijmy to w ten sposób, co byś mógł sobie powiedzieć? To jest fajne pytanie, bo dzięki takim pytaniom mi udało się z tą traumą poradzić sobie. Dzięki trochę terapii EMDR, która polega na wracaniu do tego i na zadawaniu pytania sobie z przeszłości. Patrzenie z różnych perspektyw Dokładnie, też. dokładnie. I teraz już wiem, wiesz, bo skończyłem psychologię w zeszłym roku i teraz już wiem, co bym sobie powiedział, że to przecież to nie była twoja wina. Znalazłeś się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Nikt nie ma i nie powinien mieć ci tego za złe. Mało tego, bierz z tego siłę. I tak właśnie jak powiedziałem ci to wcześniej, że ten alkoholizm wcale nie był taki zły, jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu. Bo on dał mi tą siłę, którą mam teraz i to jest ciągle progres, bo takiej traumy nie da się od tak wykorzenić, wiesz. Ona tam będzie, nie? Tylko to już nie chodzi o to, żeby całe swoje życie przekreślać, bo miałem taki wypadek. Absolutnie. Ja w tych więzieniach, odwykach, szpitalach usłyszałem takie historie, że moja była naprawdę taka. Nie? Przy nich wszystkich. I to chyba też mnie budowało w tym, żeby iść dalej do przodu i jakoś wykorzystać to i tą słabość przekuć w siłę. Dobrze, przejdźmy teraz do takiego dla mnie przynajmniej ciekawego tematu, bowiem chciałbym się dopytać ciebie o psychodeliki. Jak w ogóle wyglądało twoje pierwsze doświadczenie z tymi substancjami? I co to było? Okej, pytasz o pierwsze doświadczenie. Tak, na razie o pierwsze. Dobra, no to moje pierwsze doświadczenia były dawno temu w Polsce. Były to jakieś tam grzybki, łysiczki, po których źle się czułem. Były to kwasy, po których bardzo dobrze się czułem. Ale traktowałem wtedy to jako inne narkotyki, jako inny kind of drugs. I bardzo dobrze się bawiłem po tym, nie powiem, chodziłem sobie po lasach. Jednak nie niosło to za sobą jakoś tam większych wglądów. Były te wizuale, były jakieś tam przemyślenia mniejsze lub większe, był polew na maksa tak zwany, ale nie niosło to nic ze sobą więcej, oprócz fajnego tripa. Jeszcze najczęściej było to przyjmowane w takich, że ja albo byłem w ciągach też alkoholowych, albo gdzieś, chociaż często starałem się jednak do tego kwasa nie pić, a jak już to braliśmy tylko pół wina. Wtedy pamiętam, braliśmy jednego papierosa, pół wina i coś tam. Mało to jest istotne w tej historii. Ale i miałem parę dobrych takich tripów w przeszłości. Jednak, kiedy przyjechałem do Holandii po raz drugi i było to 6 lat temu, to byłem już trzeźwy parę miesięcy. Byłem już po ostatniej terapii i z moim przyjacielem umówiliśmy się na takiego tripa. Znaliśmy się wcześniej już też z podobnych umawiań na tripa. I co? I wtedy tamta noc też była dla mnie wyjątkowa. Już powiem dlaczego. Jakoś specjalnie nie przygotowaliśmy się do tego. Weszliśmy na miasto, na Rotterdam, to było tutaj, bo tu mieszkałem sporo czasu też. I co? I wtedy były jakieś tam głębsze rozmowy i pamiętam, mój przyjaciel zapytał mnie, a co ty myślisz teraz? Bo ty, kurde Seba, ja pamiętam, wiesz, to jest mój dobry przyjaciel, u którego ja tu mieszkałem wcześniej, ale jeszcze z 10 lat temu, jak ja chlałem. To pamiętam, że z tego parku, który tu masz niedaleko, to on mnie musiał zanieść na Zoutplane'a, bo tu mieszkałem koło Małpki. Musiał mnie zanieść na 4. piętro, bo ja nie umiałem chodzić, byłem w takim stanie. Potem wróciłem do Polski, mama po mnie busa wysyłała. Ale i on, wiesz, i on znał tą moją drogę całą. I byliśmy tak na tym, wiesz, i on mówi, Seba, jestem z ciebie taki dumny, ale powiedz mi, ty byś mógł kiedyś wrócić do picia? Ja wtedy mówię, no nie no stary, ja już teraz wiesz, już po tych próbach to absolutnie, wiesz, ale i to pytanie może nie było, wiesz, aż tak bardzo istotne, ale poruszyliśmy temat mojego alkoholizmu i coś tak, wiesz, i zacząłem o tym myśleć, on mi coś tam opowiadał dalej, ale ja cały czas w tym swoim alkoholizmie, że mówię, ale przecież kurde, przecież tego nie musi być, wiesz, i tak bardzo upraszczając, ja na następny dzień się obudziłem i obudziłem się i mówię, co jest grane?
Mówię, czuję się jakiś kurde wolny, nie? I tak naprawdę dosłownie, nie? To nie, że tam, zrzuciłem jakiś bagaż doświadczeń, pogadałem, to jest mi lżej. Nie, ja naprawdę się czułem innym człowiekiem, jakbym latał, wiesz. Było to spowodowane na pewno tym, że byłem już długo, znaczy nie długo, ale parę miesięcy trzeźwy. W alkoholizmie, a raczej w nieudanych próbach wychodzenia z alkoholizmu istnieje coś takiego, co się nazywa w psychologii czy terapii żalem po stracie. I to zazwyczaj nie pozwala alkoholikom utrzymać długo trzeźwości. Ja to właśnie za każdym razem to było moim największym błędem, tym powodem, dla którego ja wracałem, że ten żal po stracie nie dawał mi możliwości perspektywicznego spojrzenia w przyszłość i wyobrażenia sobie, że ja będę mógł pójść do ludzi i nie pić. Wiesz, że jak ja będę chodził gdziekolwiek, jak ja pójdę na jakąś imprezę. Ja, który od dziecka śpiewał i chodził i grał, wiesz, na różnych eventach, miał parę zespołów, grał na tylu miejscach w Polsce i nie tylko, że jak ja teraz mam z tego wszystkiego zrezygnować? Przecież tak naprawdę... Proszę, to jest część naszej kultury. Tak, że jak ja będę teraz mógł pójść na imprezę i tam nie pić, albo, a tym bardziej, że wszystkie zalecenia terapeutyczne mówią, że masz absolutnie unikać takich miejsc, wiesz, że nie ma takiej możliwości. Ty masz unikać tego alkoholu jak ognia, żeby do tego nie wrócić. No i sama ta myśl o tym, że jednak było trochę fajnie na tym alkoholu, wiesz, i nie oszukujmy się, ja też nie chcę być hipokrytą, żeby, wiesz, teraz być absolutnie na nie, bo ten alkohol, oczywiście, wiesz, mój tata wypije sobie piwo i jest okej, wiesz, ale u mnie tego było za dużo i ja się po prostu tego pozbyłem. Ja po tej nocy, ja po prostu wstałem i stwierdziłem, ja nie jestem alkoholikiem. Wiesz, czyli to, co oni mi wpajali od wielu lat, od parunastu lat, że ty jesteś alkoholikiem i to jest choroba nieuleczalna, chroniczna i że ty będziesz alkoholikiem do końca życia, że jesteś tym pieprzonym dnem, żulem i takim już będziesz. I nie waż się o tym zapomnieć. Wiesz, bo oczywiście ja to tak, wiesz, kolokwialnie trochę przedstawiłem, ale mniej więcej tak to wygląda. A ja wtedy sobie uświadomiłem, że ja nie jestem alkoholikiem. I dlatego też lubię o sobie mówić i często to podkreślam, jestem Seba, były alkoholik. I wtedy to sobie uświadomiłem, że ja jestem byłym alkoholikiem, bo ja już nie piję. Wszystkie symptomy wskazują na to, że ja nim nie jestem. Jeszcze na tamten okres ciężko było o takiej diagnozie, że już nie jestem, no bo byłem tylko parę miesięcy po niepiciu, ale według kryterii diagnostycznych, czy ICD-10, czy 11 już, czy DSM-5, jeśli przez ostatni rok nie masz tam 2 z 11 czy 3 z 6 symptomów, no to automatycznie nie jesteś alkoholikiem, wiesz. I ja wychodzę z założenia, że czemu mam się piętnować do końca życia, mam nosić te brzemię z sobą, wiesz, i cały czas przypominać o tym, że sorry, ale nie, przede wszystkim jestem alkoholikiem i ja nie mogę, wy musicie wokół mnie teraz, wiesz, na palcach chodzić, uważać wy, nie ja, bo tak dużo ludzi trzeźwiejących robi, nie? Znaczy, nie trzeźwiejących, ludzi abstynentów, o tak może nazwę, nie? Bo samo trzeźwienie to nie jest abstynencja, nie? Abstynencja to jest pierwszy krok, nie? A potem to jest ciągła praca, nie? Więc ta noc zmieniła, tylko żeby to nie zabrzmiało na tyle entuzjastycznie, to nie było tak, że ja od tamtej pory, wiesz, nagle jak Timothy Leary kiedyś w latach tam 70. czy 60. latał i wszystkim rozdawał kwasy i mówił, musicie jeść, musicie się pootwierać, wiesz, i ruchy pisowskie i tak dalej, bo miałem centralnie takie myśli, że ja mówię, czemu ja tego nie znałem wcześniej? Ja mówię, dobra, jeszcze grzybki, w Holandii mieszkam, wiesz, zacząłem hodować sobie grzybki. Tak, takie... Dla tych, co nie wiedzą, tutaj są trufle legalne. Tak, trufle są legalne, dokładnie. No i te trufle właśnie też tu spróbowałem parę razy. Mówię, kurczę, teraz będę pomagał ludziom, otworzę instytut, wiesz, wszystko fajnie, pięknie. No ale z każdym tym tripem, a one się potem co jakiś czas mi zdarzały, dochodziłem do coraz to innych wniosków. Przede wszystkim do tego, że ja muszę zacząć się kształcić. Jeśli ja chcę ludziom czy sobie umieć wytłumaczyć, co mi się tak naprawdę stało. Aha, bo jeszcze wracając do tej nocy. Ja jak się obudziłem, to właśnie to coś się stało. Ta przemiana, ta lekkość, wiesz, pozbyłem się tego bagażu alkoholika
Ja nie wiedząc o tym, że LSD, że Hoffman, wiesz, wyizolował to, znaczy, że tą historię znałem, ale nie wiedziałem, że LSD było przede wszystkim lekiem i to przede wszystkim w latach 50. i 60. stosowanych na uzależnienia właśnie, na walkę z uzależnieniami. Najwięcej badań może było skierowanych właśnie w uzależnienia, w depresję i w inne. No właśnie chyba ostatnio też można powiedzieć, że taki renesans Tak, jest tak. tej terapii psychodelicznej. No tak, w 71 roku chyba tam wyszła ta ONZ-owska ustawa, że je, wiesz... Zbanowane. Dokładnie. I gdzieś tam od 2000 roku dokładnie, od jakichś 20 paru lat już mamy ten renesans psychodeliczny. Ja nie wiedząc dużo o tym, zacząłem się w to hyperfokusować, że tak powiem. I nagle, wiesz, wtedy to były jakoś początki, że w Polsce powstało Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, gdzie na czele tam Maciej Lorenz, Mestosław i Agnieszka Siniaska chyba, dokładnie. Nie chcę tutaj kogoś pominąć, ale napisałem, wiesz, do tych ludzi, którzy się interesowali tym. Przedstawiłem historię w ogóle moją, bo odezwało się wtedy paru fajnych terapeutów. Ja mówię, co ja mogę zrobić, jaką drogę mogę przejść, żeby być terapeutą psychodelicznym, bo myślałem, że wtedy że to trzeba zrobić jakąś szkołę i no niestety, do dzisiaj jeszcze, znaczy już są pewne szkoły, na pewno nie jeszcze u nas w Polsce, ale pewien terapeuta mi powiedział, zacznij od psychologii, wiesz, i w sumie mówię, no tak, wiesz, była to pandemia, więc ja chodziłem trochę tutaj na jakieś spotkania anonimowych alkoholików. Potem miałem tam z nimi przykre doświadczenia i przestałem chodzić na te spotkania. Była też pandemia, więc ja stwierdziłem, kurczę, zaczynam psychologię, bo jeszcze była wtedy opcja online. Ona była hybrydowo, ale w końcu udało mi się tak, że praktycznie całą psychologię skończyłem online w Polsce, a będąc tutaj, pracując w Holandii jeszcze wtedy przez agencje różne. No i zacząłem się w ten temat wdrażać. Opowiedziałem też moją historię. Wtedy pojawił się też motyw, że chłopaki robią, nasze chłopaki, Polskie Towarzystwo Psychodeliczne chce zrobić film dokumentalny na ten temat. No i ja opowiedziałem moją historię. Oni się do mnie odezwali. Miałem jedno spotkanie, tam chętnych opowiedzenia swojej historii było przeszło 400 osób. Z tego, co mi zdradzono, wybrano nas 4 z tych 400 ponad osób. I co? No i tak umawialiśmy się na różne spotkania. Ta pandemia trochę nam opóźniała wszystko. W końcu miało to być nagrywane gdzieś tam, miały być osobne odcinki o każdym z bohaterów, jednak było wszystko skondensowane do jednego odcinka, który będzie miał swoją premierę za jakieś parę miesięcy, z tego co się dowiedziałem wczoraj. No bo jednak przychodzi z rąk do rąk, wiesz, to nie jest taki temat, wiesz, hop-siup, nie? To musi mieć naprawdę sporo merytoryki. Będą tam wypowiedzi fajnych ludzi, terapeutów, byłego ministra zdrowia, psychologów i innych naukowców. I nie tylko. No i tak się zaczęła ta moja historia z Polskim Towarzystwem. Gdzieś tam zacząłem dowiadywać się, gdzie robią jakiekolwiek kursy. I co jest śmieszne, pierwszy raz pojechałem do Warszawy, w ogóle w życiu. Nie byłem wcześniej w Warszawie i dowiadując się, że właśnie z ręki Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, a dokładnie z takiej grupy Liminal, którą tworzy Kuba i Michał, serdecznie pozdrawiam. Oni robią warsztaty integracji psychodelicznej. Poleciałem tam pierwszy raz, było to 2-dniowe warsztaty, które mi wniosły tyle, że to była w ogóle masakra, nie? Proszę w ogóle powiedzieć w skrócie, tak, na czym polega ten fenomen integracji? Fenomen, powiedzmy, stosowania psylocybiny bądź LSD w leczeniu różnych uzależnień. Okej, dobra, ja nie Tak chcę w się... skrócie oczywiście, Okej, ja bo tu nie to chcę jest się długi postawiać, być tutaj jako specjalista, ale tak, no psylocybina, czy LSD, czy ayahuasca, czy mescalina, czyli te 4 z tych podstawowych psychodelików, one wpływają na neuroprzekaźniki, a dokładnie na neuroprzekaźniki serotoninowe, dokładnie na 5-HT2A, gdzie tam jest szereg różnych mechanizmów, które przede wszystkim pomagają nam
jakby to prosto powiedzieć, rozwalają bariery, pozwalają nam spojrzeć szerzej, z innych perspektyw, pozwalają nam wyrwać pewne rzeczy z nieświadomości. Czyli tutaj to było kluczowe akurat w moim uzdrowieniu, tak? Bo ja potrafiłem dzięki poważnym takim wglądom na dużych dawkach LSD wejść na tyle głęboko w swoje zakamarki nieświadomości, że to nie dość, że to rozgrzebać. Spojrzeć z innej strony też. Spojrzeć z innej strony, dokładnie. I przepracować to. Tylko, że właśnie to przepracowanie, na początku ja nie wiedziałem o tym, wiesz. I te klipy tak zwane, one mnie w pewnym momencie zaczęły przerażać trochę, bo czasami to były, wiesz, takie prawdy, które ja przez paręnaście lat chciałem wyprzeć, nie? No i stąd właśnie zacząłem zgłębiać te tematy integracji psychodelicznej, nie? Bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. To jest najważniejsze, wiesz, i moje tripy, wiesz, właśnie ja cały czas tu chcę podkreślić, że psychodeliki to nie jest zabawa. To, że je tu można kupić, wiesz, w sklepie jako, wiesz, fajne grzybki magiczne, to wcale nie znaczy, że każdy powinien je jeść. Ja tak myślałem na początku, kiedy byłem takim psychodeliko-entuzjastą, który naprawdę kiedy zaczął z nimi eksperymentować, wszystko mi się zaczęło nie tyle układać, bo nie było wcale tak prosto, tylko zaczęło mi się wyjaśniać powolutku i kiedy znałem już metody integracji, kiedy poznałem różne techniki, różne nurty terapeutyczne, które pomagają w integracji tych trudnych doświadczeń, bo tu trzeba powiedzieć, że takie doświadczenie, one przeważnie te trudniejsze wnoszą najwięcej. Bo to, że my się śmiejemy na tripie, że my będziemy mieli fajnego tripa z kimś, to one chyba najmniej wnoszą. My je możemy fajnie wspominać, wiesz. I musimy też uważać, żeby właśnie jakiegoś bad tripa nie złapać, z którego nie znając mechanizmów jest nam ciężko potem jakoś sobie wyjść. Tym bardziej, jeśli nie jesteśmy z odpowiednią osobą, nie? Czyli tu ten set and setting, który jest bardzo często wspominany. Jak chcesz, to mogę o tym krótko wspomnieć, bo tu jednak to jest chyba najistotniejsza sprawa, nie? Czyli żeby zadbać o... Może powiedzieć, że to jest taka intencja jakby? Tak, nasza intencja jest w secie, czyli set to jest nastawienie, a setting to jest otoczenie. Do tego nastawienia wliczamy właśnie nasze samopoczucie, intencje, które wspomniałeś i to jak my się czujemy dzisiaj, jak nasza głowa jest do tego przygotowana. Nie? Czyli jakieś przygotowanie, też może wstępne wiedza, żeby się tego nie bać. Nie? Jak się boimy czegoś, to lepiej zrezygnować. I jeśli się tego naprawdę boimy. I cały czas mówimy, jeśli ktoś by chciał spróbować tutaj gdzieś w Holandii, bo no... Będą nas słuchać pewnie ludzie z Polski, żeby to nie chcę, żeby to zabrzmiało od jako razu promocja. na pole nie lecieli, nie szukali w trawie. Dokładnie, bo tak jak mówię, ja miałem naprawdę i potem do tego zacząłem podchodzić naprawdę z wielkim szacunkiem, z dystansem, już nie chodząc gdzieś po lasach, tylko z opaską na głowie, tak jak powinno być, przygotowując się do tego, czyli ten set, czyli ja musiałem mieć odpowiedni dzień, nie, że po jakimś długim dniu pracy, 12 godzinach nagle, zjem sobie grzybki. Nie. To raczej był taki dzień, który już był planowany od jakiegoś czasu, był przygotowywany, był robiony porządek w pokoju, było wszystkie rzeczy, które miały być do zrobienia, musiały być zrobione. Można powiedzieć, że to taka forma ceremonii? Tak, można powiedzieć, że tak. Są dwie szkoły takie psychodeliczne. Jedna jest taka szkoła bardziej duchowo-szamańska i bardziej jest ta psychologiczno-terapeutyczna, którą ja właśnie raczej idę, bo jest mi bliższa i też jako osoba, która straciła zaufanie jako były alkoholik, ciężko by mi było mówić, że grzybki są okej. Wiesz... Ludzie po prostu by mi nie wierzyli w to, co gadam, jeśli przez 15 lat ja byłem kłamcą i oszustem. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc stąd po pierwsze te studia, po drugie właśnie te psychodeliki i to, żeby sobie to umieć poukładać, zintegrować, z różnych metod czerpać od odpowiednich ludzi, bo na tych jednych warsztatach się oczywiście nie skończyło. Były drugie, w tym roku będą trzecie, więc już z chłopakami nie dość, że
mamy fajny kontakt, wspierają mnie muzycznie też, gdzieś sygnują swoim logiem zawsze na końcu klipów oraz cały czas uczestniczę z nimi w interwizjach praktyków terapii psychodelicznej. Mamy takie spotkania co miesiąc, to już jest 3. sezon i tam naprawdę spotykamy się z mózgami psychoterapeutycznymi, którzy pracują z psychodelikami mniej lub bardziej, nie? Bo to są ludzie z całego świata, raczej Polacy, którzy pracują niektórzy w fajnych instytutach legalnych gdzieś, gdzie pracują z psychodelikami i z tą integracją, która jest ostatnio dosyć często brana na tapet. No właśnie, chciałem cię o tą integrację dopytać. Czy można to zrobić samemu, czy jednak warto dopytać kogoś, kto się na tym zna bardziej? A jeżeli można samemu, to powiedzmy, jakie źródła można tutaj rozważać? No, przede wszystkim polecałbym książki, które są tłumaczone przez Maćka Lorenza. Książki, które jak ja zaczynałem te 6 lat temu w to wchodzić, to było parę książek takich przetłumaczonych, teraz jest ich dużo. Bardzo polecam książkę Grzybobranie Maćka Lorenza z zeszłego roku, bo to jest jego autorska, druga zresztą. Bo pierwsza była 3 psychodeliki uratują świat. Więc te książki, jeśli ktoś by chciał zacząć, polecam bardzo te 2 książki. Tam jest naprawdę wszystko wytłumaczone. Może jak nie zapomnę, to podlinkuję gdzieś na dole. Super. No i w takim razie to wszystko, co się dzieje w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym oraz Holomind, w którym też zrobiłem sporo kursów. Są to dwa takie towarzystwa, 2 takie instytucje, które naprawdę rzetelnie podchodzą do tematu, nie chcąc popełnić tego błędu, co było w latach 70., że to zaczęło się gdzieś wymykać spod kontroli, nie? Że ludzie brali kwasy w niekontrolowanych warunkach, nie wiedząc często, czym jest ten set and setting. Bo o tym secie powiedziałem, setting to jest otoczenie, czyli to jest wszystko to, co otacza nas, czyli miejsce, ludzie, z którymi jesteśmy, to wszystko musi mieć sens. A zapytałeś, czy można to samemu zrobić? I ja robiłem to samemu do pewnego momentu, bo myślałem, że skoro mi żaden terapeuta nie pomógł, to teraz psychodeliki mi pomogą. Jednak dosyć szybko psychodeliki nauczyły mnie pokory. Stąd robię coraz więcej kursów, coraz więcej, jak tylko mogę, uczestniczę w tych spotkaniach, w interwizjach, bo to naprawdę sporo wnosi. To jest, też sporo sprawdzam badań naukowych. Jako klinicysta liczą się dla mnie fakty też, nie? I sam napisałem pracę dyplomową o LSD i psylocybinie jako skuteczna alternatywa w leczeniu alkoholizmu. Właśnie skupiając się na tym aspekcie uzależnień w latach 50. i 60. i na tych badaniach i metaanalizach. Może przypomnę, metaanalizy to są takie analizy innych badań, czyli takie sprawdzenie jakby wszystkich konkretnych badań na temat akurat w tym przypadku alkoholizmu i wpływie psychodelików na jego zwalczenie, tak? Więc tu w tym obszarze była ta praca, a drugi badałem też jak terapeuci albo specjaliści zdrowia psychicznego oraz uzależnieni, jakby na 2 grupach robiłem badanie, jakie jest ich stanowisko do terapii psychodelicznych. Było tu też trochę kontrowersji, bo moje pytania były głównie kierowane do członków anonimowych alkoholików. Mało kto wie i często się też zdarza, że członkowie anonimowych alkoholików nie wiedzą o tym, że Bill Wilson, który był jednym z założycieli anonimowych alkoholików, również brał udział w takich sesjach psychodelicznych w latach 50. I co było było dla niego bardzo znamienne, jeśli chodzi o duchowość w całej filozofii anonimowych alkoholików, tak? On to przez jakiś czas podkreślał, że ta duchowość jest bardzo ważna, a psychodeliki w paru sesjach pomogły mu tą duchowość jakby poczuć na własnym sobie, tak wiesz, namacalnie, nie? I to jest też
kolejna rzecz, którą ja też tak poczułem, nie? Bo wiele lat byłem ministrantem w kościele, jakby kościół był moim drugim domem, mój dziadek był kościelnym, wiesz. Byłem czasami na 2-3 mszach w niedzielę i uważałem się za bardzo uduchowionego człowieka, a jednak te uduchowienie polega zupełnie na czymś innym. A te wglądy psychodeliczne, one naprawdę pomogły mi dostrzec i poczuć, i zobaczyć, i poczuć naprawdę, że jest coś więcej niż tylko my. Nie? Jest ta energia, jest te wyższe ja, z którym po dużych dawkach naprawdę idzie się połączyć, ale to tylko i wyłącznie w kontrolowanych warunkach i najlepiej z osobą, która już się na tym zna. I to tylko w miejscu, w którym jest to oczywiście legalne, bo podkreślmy, że nie jest to ciągle jeszcze dopuszczalne, aczkolwiek mamy coraz więcej badań. Nawet i w Polsce. Dzisiaj dostałem maila, że zapraszają mnie na badanie działania psychodelików związanych ze snem w Warszawie. Więc mniej lub bardziej, oczywiście nie z udziałem samych psychodelików, ale kluczowe tam było, żeby te osoby w ostatnich miesiącach, czy tam albo brały, albo nie brały, bo będą też różne grupy brane pod uwagę. Więc to tak chyba w skrócie o tych psychodelikach, o czymś, jeśli o czymś zapomniałem, to... Ja myślę, że temat wyczerpaliśmy. Czyli można powiedzieć, że psychodeliki pomogły ci odbudować się na nowo? Nie tylko one, ale na pewno pchnęły mnie głównej mierze. W głównej mierze. Bo tak jak mówię, jeszcze 5 lat temu, gdybyś mnie zapytał, bym powiedział tak, że psychodeliki, nikt mi tak nie pomógł jak psychodeliki. Żadna terapia, żadna osoba, nikt mi tak nie otworzyło horyzontów jak psychodeliki. Ale były na pewno ważną częścią tego procesu. Były ważną częścią, bo myślę, że gdyby nie one, może dalej bym pracował tutaj na różnych fabrykach, może dalej bym sobie tam ciułał tę moją muzykę i grał tylko supporty gdzieś tu do różnych ludzi, a tak to ja się rozwinąłem na każdej płaszczyźnie, której chciałem, nie? Czyli wróciłem do muzyki, mamy 9-osobowy band, który serdecznie pozdrawiam, Rasta Basta Projekt zresztą, z którym gramy fajne koncerty, festiwale. Skończyłem studia, gdzie dla mnie było to nieosiągalne, naprawdę, wiesz, jak ja... Przytoczę taką jedną historię jeszcze, jak ja byłem w tych naprawdę ostatnich fazach alkoholowych, to pamiętam taki jeden dzień, że siedziałem pod tym sklepem z tą moją gromadką różańcową, czy tam oni już odeszli, bo przeważnie ja też byłem wcześniej, żeby tam wypić 2 piwa, wyżygać się, żeby tam przed nimi potem być w miarę normalnym, więc to było takie ukrywanie się ciągłe, ale pamiętam, że miałem na tyle zniszczony mózg, zjedzone szare komórki, że musiałem wyciągnąć swój dowód i zobaczyć, jak mam na imię. Zapomniałem, jak mam na imię. Wiesz, to tam trwało przez jakiś czas, ale centralnie nie mogłem sobie przypomnieć. Musiałem wyciągnąć ten dowód i dowiedzieć się, jak ja mam na imię, nie? Więc tak jak mówię, były to... ta psychologia była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Miałem parę kryzysów takich, że stwierdziłem, zadzwoniłem do mamy i mówię, mamo, stało się. Ona, zapiłeś. Ja mówię, nie, to nie to, bo akurat psychodeliki pozwoliły mi też zrozumieć, że ja, wiesz, że to nie alkohol był problemem, tylko właśnie, że to była problemem ta trauma i nieumiejętność uregulowania emocji. To było największym problemem. Ale wracając jeszcze do tej psychologii, że wiesz, że miałem ten kryzys i wziąłem sobie 10 dni wolnego i zrobiłem 20 chyba czy 30 zaległych prac, bo gdzieś tam ja miałem inny system, musiałem ponadganiać pewne rzeczy, programy, jako że filozofię miałem na licencjacie i tu musiałem jakby cały program nadgonić, żeby magisterkę skończyć z psychologii. Więc i zrobiłem to i na szczęście udało mi się jakoś dziwnie tą psychologię skończyć na 5. Tą pracę napisać, wiesz, gdzie ja na początku nie wiedziałem, co to, wiesz, co to są przypisy APA, nie? Wiesz, jakieś tam psychologiczne, tu, wiesz. I także udało mi się to skończyć po części dzięki psychodelikom i one mnie pchnęły to i to jedno szło w parze z drugim, wiesz, bo ja pisałem pracę, na przykład mieliśmy pracę do napisania, jak podnieść poziom empatii, wiesz, i tam ludzie pisali, że tam słyszeli coś tam, a ja znalazłem badanie, które pokazywało, jak po paru tam dawkach psylocybiny, chyba już po 2, można podnieść poziom empatii u ludzi, wiesz, to oczywiście badania ze Stanów,
I wiesz, ja to wysłałem do tej mojej pani profesor czy magister, że nie pamiętam, i ona mi odpisała, no 3 z plusem, bo nie o takie terapie, znaczy nie o takie sposoby mi chodziło. Ale odpisałem jej maila zwrotnego, wiesz, na przykładzie sytuacji mojej, że u mnie moja empatia, alkohol moją empatię stłamsił, wiesz. Ja z osoby bardzo emocjonalnej stałem się bezuczuciowy, wiesz, że ja, albo może na tyle, że to była beznadzieja, wiesz, beznadzieja już taka totalna, że tam nie było czasu na jakieś, wiesz, może w przyszłości będę komuś jeszcze mógł pomóc, wiesz. Nie, bo tam nie było przyszłości, wiesz, dla mnie. Ja myślałem, że w końcu umrę, nie? Że coś w końcu szczeli, żyłka jakaś albo coś i że w końcu umrę niedługo, nie? A tu jednak się udało i pamiętam, że ta pani profesor dała mi wtedy 5 z plusem i powiedziała, widzi pan, żałuję, że to jest ta pandemia i że nie możemy się spotkać osobiście. Jak kibicuję, chciałabym zobaczyć pana pracę. Właśnie, muszę jej wysłać. No i tak udało się to skończyć, więc to jest taki wyczyn, który był wcześniej nieosiągalny, bo skoro ja nie pamiętałem swojego imienia, to jak ja mogłem, wiesz, nadrobić tyle materiału i udało mi się. Teraz pracuję nad projektem swojej własnej działalności. Już w przyszłym miesiącu będę ją otwierał. Będę pracował też z młodzieżą tutaj. To będzie jako jedna dziedzina mojej prywatnej praktyki, a druga, no to będą profilaktyka uzależnień no i z tego miejsca już zapraszam do siebie. Nie jestem terapeutą jeszcze, nie? Bo to właśnie chciałbym zaznaczyć, jak to wygląda, bo psycholog i psychoterapeuta to są 2 różne osoby, nie? I ja też tego nie wiedząc, dowiedziałem się to dopiero na studiach, nie? Dlatego też powstał projekt po prostu Psychospace, gdzie wszystko będzie tłumaczone po prostu. Okej, powiedz mi, na czym polega podejście oparte na redukcji szkód? Okej. Podejście oparte na redukcji szkód jest czymś, co w innych państwach jest już powszechne, a u nas dopiero od jakiegoś czasu się o tym zaczyna mówić. Czyli jeśli chodzi o sam alkoholizm, jest to zrobienie, próba wdrożenia w życie różnych zadań, które finalnie pomogą ci ograniczyć picie. A samo ograniczenie picia to już jest ogromny krok. Wiesz, badania pokazują, że dużo ludzi, którzy tylko ograniczają picie, bo to się wiąże z kontraktem jakiś, tak? Czyli przychodzisz do terapeuty, umawiacie się, kolega mówi, że no, ale ja tak naprawdę to jeszcze nie jestem gotowy, nie? Moja żona mówi, że pije, ale ja tak naprawdę, wiesz, ona tam przesadza, nie? No to, ale raz tam słyszałem, że jest coś takiego jak ograniczenie picia, nie? No i wtedy możemy spróbować coś takiego zrobić, ograniczenie picia, i wtedy ta osoba sama wie, czy jej się to udaje, czy nie. Jeśli się jej to udaje, to często jest tak, że z tygodnia się robi 2 tygodnie, z 2 tygodni miesiąc, z miesiąca parę miesięcy, a każde parę miesięcy jest dobre, a to dlatego też pod względem, wiesz, detoksykacji organizmu, bo twój mózg tak naprawdę zaczyna dobrze działać po 6 miesiącach dopiero od przestania picia, nie? I to, że detoks trwa 10 dni, to jest taki tylko somatyczny detoks, czyli żeby twoje ciało się nie rozpadło, nie? A twój mózg się będzie Więcej czasu potrzebuje. regenerował wiele miesięcy, nie? No i to jest jedno z takich kwestii redukcji szkód w ograniczeniu picia. Ale pewnie też pytasz o redukcję szkód, jeśli chodzi o psychodeliki. Tak, w psychodelikach, jeśli ktoś już chce zażyć psychodeliki w miejscu, gdzie jest to legalne, na przykład w Holandii, idzie sobie po te grzybki, bo zobaczył na Netflixie jakiś fajne dokumenty, które jakoś go tam nakręciły i mówi, czemu ja nie mam spróbować, skoro jest to legalne i w sklepie, idę sobie do sklepu, jem grzybki, jest wszystko fajnie, no to musi też pamiętać o tym, że to niekoniecznie będzie tak fajnie, już o tym wspominaliśmy, tak? Więc redukcja szkód to jest właśnie zadbanie przede wszystkim o ten set and setting, nie? Czyli ja to nazywam i pewnie powtarzam za którymś mądrym terapeutą, że jest to predukcja szkód, tak?
Czyli redukcja szkód zaczyna się nawet i przed przyjęciem substancji. I tak powinno być z każdą substancją, nie tylko z psychodelikami, no ale dobra, mówmy o tych psychodelikach, tak? Czyli przygotujemy się do tego, wiesz, to o czym ja wspominałem wcześniej, czyli miejsce, czas, mental, otoczenie, człowieka, pokój, żeby to nie było gdzieś, wiesz, hałas, jakieś, absolutnie już jakieś wyjście na dyskotekę razem, nie? No bo to wtedy mija się z celem. To jest taka predukcja szkód, czyli przygotowanie tego człowieka do tego, co się może wydarzyć, nie? Jak może być fajnie, ale co też może być. Jeśli coś takiego się stanie, to co powinniśmy razem zrobić, albo co ty powinien zrobić. Pamiętać o tym, że to jest tylko trip, że za chwilę się to skończy. Można też są różne sposoby, żeby gdzieś to tam stłamsić, ale no nie po to ktoś, jeśli się decyduje, to podczas betripa chce to przerwać, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, te betripy, one wnoszą często więcej niż taka fajna, przyjemna, subtelna podróż. Więc to jest taka predukcja szkód, a redukcja szkód już po tym, czyli ta integracja psychodeliczna jest głównym chyba aspektem. Czyli mamy tripa, w którym coś się wydarzyło, rozgrzebaliśmy jakąś rzecz, wiesz, coś nam się przypomniało, powiedzmy, wiesz, taki skrajny przypadek, ktoś był molestowany w dzieciństwie i nagle, wiesz, i było to wyparte, tak jak w moim przypadku z wypadkiem, tu było to wyparte do nieświadomości i nagle przywołane przez tego, nie wiem, czy grzybki, czy kwasa, czy nagle na ayahuaskę ktoś pojechał do Peru. No i dobra, i coś się stało, tu mu się pojawiły jakieś, wiesz, diabły, zwierzęta, snake'i i tak dalej, czy pojawiła mu się tata, czy babcia, czy mama, czy ktokolwiek. No i co dalej z tym, nie? I co, rozgrzebaliśmy to i to tak zostawimy? Trip się skończył, czy się skończy zaraz i w zależności jaka substancja, bo tam godzinowo grzybki tam do paru godzin, 5-6 godzin, a kwas potrafi trwać do 12, w skrajnych przypadkach do 20 nawet. Więc to jest też ta redukcja szkód, ta integracja psychodeliczna po tym przyjęciu tego psychodelika. No i coś, o czym zapomniałem, a co powinno być przede wszystkim, to pewność, że substancja jest z dobrego źródła, nie? Czyli grzybki, jak tu są kupione w sklepie, no to raczej powinniśmy mieć do nich zaufanie. Ale gdy kupujemy coś od kogoś, to pamiętajmy chociaż o tym, żeby kupić sobie testy kolorometryczne na przykład, nie? I na przykład taka organizacja SIN, jest w Polsce, którzy się tym zajmują, tworzą takie, można u nich zamówić takie testy kolorometryczne i to są do różnych narkotyków, naprawdę. Więc jak ktoś już idzie na jakąkolwiek imprezę, chce sobie zjeść tabletkę, bo jest młody i stwierdzi, że i tak ją zje i go nikt do tego nie zatrzyma, przed tym nie zatrzyma, no to dobrze, weź sobie ją rozkrusz i... Zobacz, co to jest w ogóle. Tak, zobacz, co to jest. Więc tu, wiesz, moje podejście w tej redukcji szkód to jest właśnie świadome mówienie o substancji i o jej działaniu. Wiesz, więc na przykład mamy to przy alkoholu, wiesz, alkohol jest legalną substancją, ale każdy wie, co ma zrobić, na przykład kiedy się przepije, nie? Wie, że na kaca sobie należy wypić tam trochę cytryny, czy tam rosołek, czy jakiś alka-seltzer, albo przed, nie? Też biorą jakieś żeby nie mieć kaca. No, tak to wygląda przy alkoholu, wiesz, no to czemu nie ma tak wyglądać przy każdej substancji, nie? Skoro już i tak mieszkamy gdzieś, gdzie te dragi są i ciebie nic nie zatrzyma przed tym, bo po prostu chcesz spróbować i masz do tego święte prawo, bo jesteś wolnym człowiekiem, to pamiętaj o tym, o konsekwencjach, jakie to za sobą niesie i o tym, żeby do tego podejść świadomie, tylko i wyłącznie. Dobrze. Przejdźmy teraz może do tematów bardziej artystycznych. Okej, to lubię. Jak muzyka, jak w ogóle te wszystkie dziedziny artystyczne pomogły ci w tym procesie, w cudzysłowie, uzdrowienia? Wiesz co, no właśnie, no to jest to, co ja też wspomniałem wcześniej, że ten żal po stracie nie pozwalał mi myśleć o tym, że ja będę mógł jeszcze wrócić do muzyki, wiesz, że to mi się gryzło, nie? Mało tego, ja często dostawałem od terapeutów feedbacki typu, że no ale jak musisz
wiesz, bo przed każdym wyjściem z terapii piszesz plan tam wyjścia i tak dalej, wiesz. I jak ja gdzieś wspomniałem o tym, że będę dalej muzykę robił, ale jak ty chcesz muzykę dalej robić? Przecież to są triggery, to są dla ciebie miejsca, gdzie ty zawsze piłeś i ty chcesz znowu pójść na jakąś imprezę. Więc... Ale można tworzyć muzykę nie chodząc na imprezy. No na przykład. I wiesz, i często spotykałem się z tym odbijaniem piłeczki takim, które zamiast mi pomagać, jeszcze bardziej robiło ze mnie, wiesz, kogoś, kto już nigdy nie będzie szczęśliwy. Bo muzyka daje mi na tyle konkretny wystrzał dopaminy. I to nie tylko muzyka, bo ja też rysuję od dziecka, wiesz, maluję, piszę wiersze, teksty, różne takie kreatywne rzeczy, rzeźbienia jakieś. No. I co? I właśnie na ostatniej terapii trafiłem na terapeutę, który nie dość, że był tam pacjentem 14 lat wcześniej, to jeszcze tak, żeśmy się zagadali na pierwszej rozmowie, że się spóźniłem tam na kolację jakąś i to dzięki niemu tak, wiesz... Jak gdzieś zacząłem myśleć też o terapeutyzowaniu w przyszłości, nie? Ale on mi powiedział coś ważnego, że wiesz, nie dość, że się znał na muzyce, co do mnie trafiło jakoś, to powiedział mi jeszcze, ale przecież są muzycy, którzy się nawrócili gdzieś tam, którzy nie piją, wiesz, Darek Malejony, który też tworzy reggae, wiesz, jest mnóstwo innych ludzi, którzy trzeźwo tworzą, nie? I dlaczego byś ty nie mógł? A ja mówię, no właśnie ja nie wiem czemu, tylko każdy mi to mówi, że ja nie mogę, wiesz. Mówię, absolutnie, nie? I wiesz, i pogadaliśmy tak trochę. Ja pamiętam, ja wróciłem taki podekscytowany do pokoju, wziąłem tam książkę, zacząłem czytać, zacząłem już wtedy działać, nie? I wtedy przyjechałem do tej Holandii i ta podróż psychodeliczna jeszcze zrobiła swoje. Ale co to wnosiło do mnie? No przede wszystkim coś, co nauczyło mnie na nowo nazywać siebie i emocje. To jest też często stosowane na terapiach. Pierwsza rzecz, którą się robi, to daje się zeszyty ludziom, czy już każą mieć wtedy, czy się daje, czy każą kupić i wtedy piszesz dzienniczki uczuć tak zwane, nie? Bo przeważnie ludzie uzależnieni, właśnie tak jak to wspomniałem wcześniej, czy o tej empatii, czy o innych tych, no gdzieś to jest zakopywane, nie? I my tak naprawdę nie potrafimy nazwać w ogóle, jak się czujemy, nie? Jak nam minął dzień, z czym przychodzimy, albo z czym go kończymy, za co jesteśmy wdzięczni. Wiesz, my przeważnie, ci ludzie uzależnieni wcześniej, raczej nie czuli wdzięczności za nic, wiesz, albo ciężko im było w pierwszych dniach to sobie znaleźć, tak? I było to widoczne, na przykład ja do dzisiaj mam te zeszyty, jak było pisane w pierwszym dniu, a jak było wpisanym w 50 na przykład, nie? Nie, przepraszam, bo to było 6 tygodni. No, możliwe, no powiedzmy w 30, nie? Także było to widoczny ten progres, nazewnictwa tego, co jest w nas, nie? Więc, a ja, wiesz... Tu potrafiłem w pierwszy dzień napisać 3 słowa, a za 30 dni już pisać to rymem na przykład, nie? Z czego tworzyłem piosenkę potem na przykład, nie? Wiesz, więc ja zazwyczaj, jak mam jakieś takie głębsze przemyślenia, które tworzą mi się w całość, ja tworzę piosenkę z tego. Jak ktoś gdzieś tam zna moje piosenki, a jak jeszcze nie, to może je poznać, to one przeważnie o czym świadczą, nie? Na przykład piosenka Znieś serce nad zło, ona nie jest coverem Ryśka Rękowskiego, tylko jest napisana po warsztatach integracji psychodelicznej w tej Warszawie, gdzie wykład dały 2 siostry psychodeliczne, siostry halickie, bardzo was pozdrawiam, o systemie wewnętrznej rodziny. Nie wiem, czy IFS znasz taką technikę, to jest internal family system, czyli system wewnętrznej rodziny, który pozwala na siebie spojrzeć jako, wiesz, że mamy różne części w sobie, tak? Że jest w nas wiele części, które tak jak w każdej rodzinie lubią się czasami ze sobą pokłócić, wiesz, ale naszym zadaniem jest każdą z nich kochać tak samo. Prowadzić jakąś taką harmonię. Dokładnie. Zauważyć, wysłuchać, powiedzieć, okej, ja cię rozumiem, ale daj mi na chwilę
trochę więcej odwagi, wiesz, nie każ mi się cząść przed podcastem, ja cię rozumiem, wiem skąd się to wzięło, wiem dlaczego jesteś teraz taki, wiesz, i akurat zaczynasz mnie tu boleć, albo tutaj, ja cię już znam, wiesz, daj mi chwilę i daj na chwilę przestrzeni trochę temu odważnemu Sebastianowi, wiesz. I każdy z nas chyba czasem sobie mówi, że bo moja część akurat to coś tam, nie? Albo ta część nie pozwoliła mi coś tam. I wiesz, i to tak fajnie zostało mi przedstawione na tych warsztatach i to odnosiło się, wiesz, dotyczyło się integracji terapii psychodelicznej, czy wspomaganej psychodelikami, ale to nie tylko o to chodzi, bo to, wiesz, można stosować w normalnym życiu i ja to zacząłem wnosić, zacząłem się tym bawić wręcz, rozmawianiem ze sobą, ze swoją subosobowością, a nawet osobowościami, bo czasami jest ich, wiesz, dużo więcej. Ja też pochodzę z wielodzietnej rodziny, jest nas 7 i dlatego jest mi to też tak bliskie, wiesz. Wiem jak to wygląda w 7-osobowej rodzinie, nie? Ale przychodzą święta i zazwyczaj jest fajnie, nie? I tu trzeba każdego, wiesz, jednak się uściskać i jest wszystko pięknie. I co? No i odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak. Powiedz mi jeszcze o Rasta Bastianie. Rasta Bastianie. No tak. Rasta Bastian. Jest to chyba jedyna z ksyw, której sam sobie nie nadałem. Miałem ich mnóstwo, wiesz, bo jeszcze oprócz tego byłem graficiarzem kiedyś, ale byłem też pierwszą osobą u mnie w mieście, która została zatrzymana przez monitoring, który był... Żory były drugim miastem, które wprowadziły monitoring. Ja byłem pierwszym 18-latkiem, wiesz, odpisanym w gazetach, który niszczył miano żorskich murów i wtedy mi ukrócili trochę moją banksistowską karierę. Tak, chciałem być Banksim drugim, ale się nie udało, ale cały czas gdzieś tam sobie malowałem dalej. No i miałem różne ksywy, czy na murach, czy gdzieś tam artystyczne, ale Rasta Bastian, już nie pamiętam, chyba nadał mi mój brat. I tak mi zostało. Ja nie czuję się Rastą, bo mieszkamy w Polsce. Poza tym jest to filozofia, jest tam niejedzenie mięsa. Ja lubię jeszcze mięso, nie wiem. Chociaż nie jadłem mięsa przez 1,5 roku, jak mieszkałem w Szkocji. I co? I Rasta Bastian, on był wiele lat temu, jeszcze grając właśnie z Kometą Marleya, potem dużo pogrywałem sobie sam, czy mieszkając w Szkocji, Anglii, czy tutaj w Holandii. No i już od 3 lat tworzymy fajny projekt z moim przyjacielem Pachem, Pacho Rasta Basta projekt, który jest chyba, jest takim powrotem naszym campbellowskim, czyli takim, wiesz, musiało się dużo wydarzyć, żeby teraz wrócić i móc umieć śpiewać o czymś bez wymyślania, wiesz, o czym na przykład kawałek będzie. My mamy tyle pomysłów i tyle do opowiedzenia, że wiesz, każdy kawałek czeka, nie? Mogę chyba zdradzić, że za niedługo, widzisz, gdybyśmy nagrali to z 2 miesiące później, byś dostał płytę, ale spokojnie dostaniesz jeszcze, bo jest już w powijakach, ale na wiosnę będzie płyta, epka, będzie 5 kawałków, ale będzie to 2-pak, bo na drugiej płycie będzie 11 utworów z koncertu, który zagraliśmy w zeszłym roku na festiwalu Regenwalde w Darłówku. No i wyjdzie ta płyta i w tym roku gramy w parę fajnych festiwali z 9-osobowym składem, czyli jest to coś, do czego ja chciałem wrócić, o czym ja tylko mówiłem pijąc, a teraz możemy to tworzyć i to mało tego, ja mieszkając tutaj, a zespół jest w Polsce, więc mamy na tyle fajnych muzyków, że oni po prostu robią to, co my sobie z moim przyjacielem Pachem Da się to tak ze wymyślimy. sobą pogodzić? Ja myślałem, że się nie da. Da się. Jest trochę, wiadomo, że jest trochę ciężej, ale jak to są osoby na tyle kumate i z takim doświadczeniem, że odgrywają to 1 do 1, co ja sobie wymyślę i im przekażę. Wiadomo, że nie zawsze to finalnie wygląda tak, jak ja chciałem, ale też nie wszystko musi być tak, jak ja chcę. Jestem otwarty na różne końcowe efekty, ale da się to. Da się to, zresztą mam nadzieję, że będzie to słychać na tej płytce. Więc to jest Rasta Bastian,
który zajmuje się muzyką, ale też czasami rysunkiem, obrazami. Chcę to wszystko wpleść w terapię. Terapia jest też mi bardzo bliska i uważam, że każdy powinien mieć swoje hobby. Tym bardziej ludzie wychodzący z nałogów, którzy mają ten deficyt dopaminowy, którzy przez lata regulowali go sobie sztucznie, a teraz zderzają się z rzeczywistością, gdzie ciężko cieszyć się ze zwykłego spaceru bez browara, nie? Gdzie często pójść do rodziny, jeszcze wiedząc, że Tak tam naprawdę ktoś będzie... momentami nie wiadomo, co w ogóle ze sobą zrobić, Tak, nie? tak. No i właśnie to jest to też, co dały mi psychodeliki, że ja stwierdziłem, że jednak jest mnóstwo ludzi, którzy nie piją, to po pierwsze, bo ja cały czas żyłem w takiej bańce, że myślałem, że wszyscy piją. Więc to jest jedna rzecz. A druga taka, że można robić to, co się kocha, jeśli do tego podchodzisz trzeźwo, jeśli do tego podchodzisz świadomie, jeśli do tego podchodzisz z pewnymi zasadami, które nie zawsze wszystkim odpowiadają. Bo ja na przykład, my już ostatnio zagraliśmy w klubie, ale to był nasz ostatni występ w klubie, bo mnie za bardzo triggerują występy w klubie, wiesz? Wchodzę do klubu, my zagramy ten koncert, ja się trzęsę na nim, zagram go zawsze dobrze, ale ja go potem odchorowuję przez 3 dni. A ja już sobie nie mogę pozwolić na to, bo mam rodzinę w końcu, mam też pracę i mam też swoją firmę, którą będę chciał jakoś rozkręcić. A jest to moja pierwsza firma, moje takie dziecko, nasza druga oprócz tej artystycznej, ale taka pierwsza trzeźwa. I wiesz, i ja nie mogę sobie pozwolić, żeby nie pijąc mieć większego kaca niż piłem. Tego bardziej forma kaca psychicznego? To jest taki suchy kac, który naprawdę się pojawia i to każdy alkohol... Przebodźcowanie, zmęczenie takie psychiczne? Nie, to po prostu mój organizm pamięta, że ja na tyle często grałem pod wpływem, że mój organizm, moje ciało ciągle pamięta, że mi nie podpowiada wejść się napij, tylko że on jest rozczęsiony. To jest somatyka moja, nie? Ja mogę być tutaj wyciszony, przygotowany, a moje ciało, wiesz, będzie się tak krząsło, że po koncercie moje ciało chce To wyjść. też jest pewne skojarzenie, że powiedzmy impreza, tłum, jakiś klub i picie, tak? Tak, nie? Nasze ciała są na tyle pamiętliwe, że tak powiem, nie? I że jeszcze ciężko mi się jest tego wyzbyć. Ja wiesz, 6 lat nie piję, nie? I to jest ciągła też praca, ale to jest dopiero 6 lat, nie? I to jeszcze nie, bo teraz będzie w maju 16. Chyba odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak. Super. Powiedz mi, co najbardziej w sobie dzisiaj cenisz po tych wszystkich doświadczeniach? Szczerość. Bo jak ja piłem, to ja nie mogłem być szczery. Wiesz, o co chodzi? Ja miałem zawsze tyle do powiedzenia i tyle rzeczy mi się nie podobało w moim otoczeniu, na świecie i gdziekolwiek bym nie poszedł. Ale ja nie mogłem o tym mówić, bo ja zawsze miałem po pierwsze coś za uszami, po drugie zbyt bardzo mnie sumienie gryzło, żeby komuś coś wytykać. Wiesz, jeszcze na tyle gdzieś tam pokory w sobie miałem. No i po trzecie, zawsze mnie było czuć alkoholem. Ja zawsze miałem wszędzie gdzieś gumy, pochowane cukierki, wiesz. I dlatego, jak pytałeś wcześniej, to ja o dziwo chyba raz tylko mnie wyrzucono za alkohol. I to nie wyrzucono, tylko sam poszedłem na jakieś tam chorobowe i się wyrzuciłem, nie? Ale wiesz, najlepsze jest to, że osoby pijące, które tam biorą gumę, cukierka czy coś, to one nie zdają sobie sprawy, że to w ogóle nic nie pomaga. No, ale to ja miałem takie specjalne, które już coś tam pomagały. Specjalne orbitki różowe, takie, które na pewno nie miętowe, bo miętowe wzmagały jeszcze, nie? Także tam były szereg, wiesz, mechanizmów takich chorych, że ja kurtkę na przykład kupowałem i musiałem mieć z odpowiednią kieszenią, gdzie się mieścił browar, nie? Nie tak, czy ona jest na pewno fajna, znaczy to też okej, ale przede wszystkim druga opcja to, czy mi się zmieści browar, Wielofunkcyjna. Nie? Wielofunkcyjna, dokładnie, nie? No, ale jakie było twoje pytanie? Mógłbyś mi przypomnieć jeszcze? Co najbardziej w sobie teraz, w tym momencie cenisz po tych doświadczeniach? Tą szczerość. I ta szczerość, ona wynika przede wszystkim chyba z mojego adechadowskiego układu mózgu. Wiesz co, mogę ci przerwać? Okej. Widzowie, jeżeli wam ten podcast podoba się, jeżeli na przykład chcielibyście, żebyśmy się z Sebastianem za parę miesięcy jeszcze spotkali na jedną rozmowę, jeżeli oczywiście ty też będziesz miał ochotę, to chętnie bym z tobą porozmawiał właśnie o ADHD. Okej, ja specjalnie o nim za dużo nie mówiłem, bo to naprawdę jest długi temat. Dokładnie. Nie? I ja czasami cię proszę o powtórzenie pytania, bo po drodze to nie jest, że ja go zapominam, tylko że ja mam tyle wątków. Ja mam właśnie to samo, dlatego chętnie bym poruszył temat o ADHD, więc jeżeli wy chcielibyście też taką rozmowę usłyszeć, to dajcie znać.
No to super, no to ja dzisiaj się nie będę na tym ADHD zbytnio skupiał, ale chodzi mi o to, że często dla mnie to jest okej, niekoniecznie dla innych. Wiesz o co chodzi? Ja teraz potrafię być do bólu szczery. Ja potrafię powiedzieć komuś, że co ty pierdolisz, nie? Za przeproszeniem, nie wiem, czy można. To Można, śmiało. Okej, super. No i że nie, ja się z tym nie zgadzam, nie? I absolutnie, nie? Ale nie, bo to... No nie? Ale ty wiesz, kim ja jestem, albo ty wiesz, kto to był? A ja wiem. Gdyby to był papież, powiedziałbym mu to samo. Gdyby to był prezydent Trump, powiedziałbym mu to samo. Więc jestem chyba najbardziej dumny z tego, że ja mogę teraz, że ja nic nie mam sobie do zarzucenia. Wiesz o co chodzi? Że ludzie mi mogą mówić, a bo ty byłeś taki... Dobra, każdy był jakiś tam. To, że ja byłem alkoholikiem, to już dawno sobie uświadomiłem, że nie byłem żulem, nie byłem złym człowiekiem, tylko byłem człowiekiem chorym, który dał się po prostu w to wplątać. Też przede wszystkim to, bo w Polsce jest to na tyle rozpropagowane. Alkohol, można go kupić wszędzie. Można go dostać wszędzie. Tak jak wspomnieliśmy o tej kulturze picia. I co? I się pogubiłem znowu. No, w każdym razie alkohol w naszej kulturze jest aż tak głęboko zakorzeniony, że praktycznie nie wyobrażamy sobie, nie wiem, jakiegoś spotkania rodzinnego bez alkoholu, jakichś urodzin, czy jeszcze co gorsza, nie wiem, świąt, Dokładnie. Sylwestra. To jest już tak głęboko, wiesz, wgryziony jest ten alkohol w naszą krew, no, że aż tak czasami nie wypada tak bez flaszki usiąść. No. I dlatego też jak ja mówię, na przykład w zeszłym roku zrobiłem takie urodziny trzeźwe, bo ktoś to musiał przerwać, czy w naszej rodzinie, czy ogólnie wprowadzając nowe jakby, nowe rzeczy, lepsze do każdego z nas i do całych systemów, które wiesz, i zaprosiłem powiedzmy 20 osób, połowa przyszła. Nie? I wtedy nagrywaliśmy klipa jeszcze u mnie do kawałka Obraz, więc te osoby, które przyszły, były trzeźwe, były fajne i był naprawdę, moje urodziny były fajne. I myślę, że nie tylko dla mnie, tylko dla tych osób, które też były, które na trzeźwo zobaczyły, jak można fajnie urodziny spędzić. Sylwestra, takie rzeczy, ja takich rzeczy nie obchodzę. Urodzin też nie obchodzę. Wtedy akurat kręciliśmy klipa, więc tak przy okazji. Urodziny obchodzę 16 maja, gdzie to był ostatni dzień, mój pierwszy dzień trzeźwości, nie? Więc jakby urodziny mam w czerwcu, a obchodzę je w maju, bo to jest jakby dla mnie nowa... Też mam urodziny w czerwcu. O, widzisz, które? 7. A ja 14, czyli jesteśmy bliźniakami. Fajnie. I ta szczerość jest dla mnie na tyle istotna, że ona teraz mnie prowadzi do takiego czegoś, co Jung nazywał indywidualnością, wiesz. Czyli pozbywam się tych programów, pozbywam się tych masek, pozbywam się tych wgranych schematów od dziecka, pozbywam się tego, co usłyszałem kiedyś w mediach, w telewizjach, wiesz, w gazetach. Nie mam już od wielu, wielu lat telewizora, nie słucham radia, nie interesuję się polityką. Nie wiem, co tam się dzieje, interesuję się życiem swoim, ale nie tylko, żeby to nie zabrzmiało, że jestem egoistą, choć w moim trzeźwieniu często bywa tak, że nim jestem, nie? Czyli mówię tam, nie zbliżaj się do mnie, bo za bardzo śmierdzisz wódą, nie? Wiesz, jak ktoś mnie tam klepie po koncercie i mówi albo spotykam kogoś u mnie w mieście i mówi: stary, jak ja się cieszę, że ty przestałeś pić, stary, bo to była masakra jakaś, nie? Kurwa, stary, jak ja się cieszę. Ja mówię, okej, ale powiedz mi to na trzeźwo, nie? Ja mówię, okej, a to ja tam wpadnę, a mówię, okej, ale przyjdź trzeźwy, nie? A stary, co ty pieprzysz mi sorry, ale no niestety, to jest właśnie, to jest te stawianie granic, to jest ta szczerość, którą w sobie cenię i która buduje moją trzeźwość. Dobrze, Sebastianie. Myślę, że tak powolutku będziemy brnęli do końca, ale no właśnie. Co powiedziałbyś komuś, kto jest w tym samym miejscu, co ty parę lat temu? Nieważne, jak długo idziesz drogą w złym kierunku, zawsze możesz zawrócić. Ja uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma nawet w fazie tej chronicznej alkoholowej. Zawsze można żyć przede wszystkim.
można to jakoś przeżyć, chyba że ktoś już ma na tyle, wiesz, zniszczoną wątrobę, ma marskość wątroby, no ale wiesz, no, staramy się do tego nie doprowadzić, nie? Czyli nie bójmy się poprosić o pomoc. Nie bójmy się przyznać do słabości swojej, bo ja to robiłem zbyt długo. Ja zbyt długo chciałem być twardzielem, zbyt długo nakładałem maski, które pokazywały, że tak naprawdę jest wszystko fajnie, wiesz, że ja jestem dalej fajnym Sebą, który kiedyś tam sobie Rasta Bastiankiem był i sobie śpiewał do mikrofonu i palił zioło cały czas i chlał i był duszą towarzystwa i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę przyznaj się do tego, że jesteś słaby, nie? Bo to jest chyba największą siłą. No i co? Gdybyś chciał się czegoś dowiedzieć, to zapraszam do siebie na social media, na stronkę, która jest w powijakach po prostu Psychospace. Też podlinkujemy wszystkie sociale do ciebie. Super, będę wdzięczny. Tylko jeszcze chciałbym zaznaczyć, że to jeszcze jest w powijakach od przyszłego miesiąca prawdopodobnie, ale można tam zostawić swoje namiary i jaka forma by cię interesowała spotkania ze mną, bo jest tam parę opcji, łącznie z kąpielami leśnymi, z terapią nie taką typową w gabinecie, która i źle mnie się kojarzy i nie chciałbym, żeby moim klientom, czy pacjentom, czy ludziom, którzy przychodzą po jakąś poradę, czy pogadać, też się tak kojarzyło. Bo nie każdy od razu potrzebuje długoterminowej terapii jakiejś, wiesz, której ja też nie mogę dać jako psycholog, jeszcze nie specjalista terapii uzależnień. Niektórym ludziom kojarzy się to sobie z taką jakąś wizytą lekarską. Dokładnie. I razu... mnie się też tak kojarzyło i dlatego ja tak też długo tego unikałem, nie? A jak spotkamy się w lesie przy okazji zanurzając się w tą atmosferę leśnych kąpieli. Taka bardziej forma piknikowa, powiedzmy. Dokładnie. Nie? Plus ona oczywiście będzie zawierała różne techniki, różne, no nie chcę tutaj zdradzać, ale będzie prowadziła ku temu, żeby takiej osobie było na pewno lżej po takiej rozmowie i będzie chciała to wrócić, nie to nie. Powiedz mi jeszcze tak, ostatnie pytanko. Czego absolutnie nie robić, gdy twoja jakaś bliska osoba walczy z uzależnieniem? To jest dobre pytanie, bo przede wszystkim nie stwarzać mu tej osobie, nie stwarzać komfortu picia. Bo ten komfort picia jest często tak, wiesz, że bo my mamy komfort picia, bo na przykład pracujemy gdzieś, wiesz, na budowie i sobie możemy tam napić, albo jesteśmy szefem jakiejś dużej korporacji. I to tak przy okazji się napijemy. Przy okazji. Tak. I tu jeszcze żona podda, bo ja przychodzę zdenerwowany, ona ci podsunie drinka, albo coś tam, albo ona wie, że ty przychodzisz ciężko strudzony, więc te piwko już na ciebie gdzieś tam czeka w lodówce. I to tak naprawdę nie jest komfort picia. Bo nie ma czegoś takiego jak komfort picia. Bo jak ty zabrniesz za daleko, to naprawdę dalekie jest od jakiegokolwiek komfortu. To jest ogromne cierpienie, którego nikomu nie życzę, o którym kiedyś, mam nadzieję, napiszę książkę o tym cierpieniu właśnie, bo dzisiaj trochę żeśmy o nim powiedzieli, ale było go na pewno dużo więcej. No więc chyba tyle. Bo ja tak, wiesz, się zatrzymałem przy tym komforcie picia, bo ja zawsze, wiesz, bo moja mama, ona tak bardzo zawsze chciała mi pomóc w tym moim... Już teraz podchodzi do tego trochę inaczej. Po tym, jak ja, wiesz, po tych padaczkach, po tym, jak zszedłem do tego zera, miałem te padaczki i to się mogło nie wydarzyć, gdybym ja tam sobie powolutku schodził, ale wiesz, nikt nie uczy nas, jak być alkoholikiem, a po drugie, nikt nie uczy osoby współuzależnione, czy kogoś, kto z tobą mieszka, jak postępować z taką osobą. Więc to jest też opcja, którą ja też będę wprowadzał, spotkania grupowe dla osób współuzależnionych, bo tu naprawdę ciężko jest się w tym połapać, bo my myślimy, że robimy dobrze takiej osobie cały czas, nie wiem, dzwoniąc do pracy, usprawiedliwiając ich, kupując mu coś tam, załatwiając za niego wszystkie rzeczy. Czasami warto takiej osobie spakować rzeczy. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo mnie na przykład mama tego nie zrobiła, ale dzięki temu, że powiedziała mi, że jak ty nie zejdziesz do zera i ty jutro nie pojedziesz na tą terapię, to ja ci przysięgam, tym razem ja ci nie daruję i będziesz spakowany, wiesz, i to gdzieś tam tak mnie przestraszyło, że okej, więc nie twórzmy tego komfortu picia tym ludziom. Czasami lepiej jest usłyszeć gorzką prawdę
aniżeli klepanie cię po plecach, bo ty miałeś wypadek, bo ty miałeś to, bo ty straciłeś oko, bo ty i dając ci tym samym przyzwolenie do picia, nie? Więc nie twórzmy ludziom komfortu picia, mówmy im prawdę, a ludzie, którzy są w tym już głęboko, nie bójcie się poprosić o pomoc. Dziękuję ci, że się otworzyłeś, dziękuję ci, że nie bałeś się opowiedzieć swojej historii. Bałem się. Także, ale ładnie to wybrzmiało i przede wszystkim autentycznie. Widzów zachęcam do zostawienia komentarza, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Czy mieliście w swoim otoczeniu też osoby uzależnione, bądź może sami byliście kiedyś uzależnieni, więc napiszcie to w komentarzu. I co was tutaj najbardziej poruszyło może w tej rozmowie. A jeżeli w waszym gronie jest osoba, której ten film może pomóc, no także zachęcam, aby udostępnić ten film, ten podcast. Dobrze, dziękuję ci bardzo za przybycie. To ja dziękuję również, bo tak jak mówili twoi inni goście, naprawdę fajna atmosfera i to jest też pewna forma terapii. I dla mnie, i myślę, że dla ciebie prowadzącego, uczącego się pewnych nowych rzeczy Dokładnie. za każdym razem. Fajne jest to, że możemy do tej rozmowy na YouTubie wrócić, nie wiem, za rok, 10, Dokładnie. 20 i zobaczyć, co wtedy mówiliśmy, Dokładnie. jak mówiliśmy, jak nasze życie wyglądało. Dokładnie. Także jeszcze raz to ja dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. Cześć Oskar, cześć wy. Dziękuję, cześć. Jaman.